Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Mamy w końcu trzecią, ostatnią część dotyczącą oczywiście głównie Mistrzostw Świata. No i w dzisiejszym odcinku będą ze mną Artur Schindler Cześć. i Witam Michał wszystkich. Kościelak. Cześć, miło Was słyszeć. No i tutaj chłopaki też brali udział w Mistrzostwach Świata, także myślę, że usłyszymy parę cennych słów na ten temat i nie tylko na ten, bo przygotowałem tutaj troszeczkę dodatkowych pytań. I ten trzeci odcinek będzie się nieco różnił od pierwszego i drugiego, także już bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać i przejdziemy sobie do pierwszej kategorii, a pierwszą kategorią są to pytania z kategorii podróżniczo-przygotowawczych. I pierwsze pytanie brzmi: jak wyglądała Wasza podróż na Mistrzostwa Świata? No to może ja zacznę, dlatego że jechałem nie z chłopakami, bo za późno się na samolot tam skapnąłem w ogóle. Decyzję w zasadzie podjąłem na ostatnią chwilę, na chyba 3 tygodnie przed, że lecę jednak i po prostu szukałem lotów. Wyszło na to, że najlepiej będzie przez Lufthansa lecieć, czyli do Niemiec i z Niemiec już do Chicago. Sama podróż zajęła 12 godzin, więc bardzo długo. Łącznie z lotem z Polski do Niemiec i z Niemiec do Stanów. Komfort podróży był całkiem znośny. No i już na miejscu spotkałem się z chłopakami, więc poczekałem na nich troszeczkę, no i z nimi już tam dalej podróżowałem, więc teraz myślę, że Michał może dodać coś od siebie, jak się leciało lotem. Lotem bardzo dobrze, jakoś pozytywnie mnie zaskoczył, jeśli chodzi o ilość miejsca samolot. Tym bardziej, że udało mi się w obie strony trafić, tak że nie miałem sąsiada. O kurczę, jest dobrze. No, także tutaj się udało. No a na miejscu no to już razem się woziliśmy. No i wy rezerwowaliście w Black Friday, prawda, te loty? Już chyba? Tak, No. albo Black Friday, albo jakaś szalona środa, nie pamiętam. Drugie pytanie brzmi: ile czasu się przygotowywaliście do mistrzostw? Dobra, to znowu zacznę ja. Chodzi ci o takie przygotowania stricte meczowe. Tak, dokładnie tak. No to miałem słabo z czasem, bo zacząłem prowadzić sklep na Pradze i w zasadzie 2 galaktyki w ogniu rozegrałem, czyli te turnieje organizowane przez Michała i przed chyba i na tydzień przed stoczyłem 4 gry, gdzie grałem z Michałem w piątek mecz z jego Death Trooperami. Nie, przepraszam, z Dark Trooperami, a miałem Death Trooperów, bo wyszedł ten na świeżo Battle Force z Gideonem. Dostałem straszny oklep i w poniedziałek całkowicie zmodyfikowałem swoją listę. Rozegrałem jeszcze jeden mecz na ostatnią chwilę i tą listą, którą rozegrałem jeden mecz, pojechałem na Mistrzostwa Świata. Ale dzięki temu, że właśnie z Michałem przegrałem i to tak srogo, to doszedłem do ich wniosków, zmieniłem rospę, stwierdziłem, że nie lecę na Mistrzostwa Świata z rospą na 3 Death Trooperach ze snajperkami, tylko pokombinuję z Bounty Hunterami, z IG, Gideonem i Bobą oraz sam wziąłem Darków, będąc pod wrażeniem tego, jak działałem Michała, z Gwardią, więc u mnie to wyglądało dosłownie na ostatnią chwilę, że się spiąłem, tak, bez jakby to i rozpy nie okrałem, ja z reguły gram zresztą Rebelią, a nie Imperium. No i myślę, że teraz Michał może zabrać spokojnie głos. No, u mnie też przygotowania nie były jakieś super intensywne. Tak naprawdę ta rozpiska, którą grałem z Arturem, to narodziła się gdzieś gadając z nim na Messengerze. No, to prawda, doszliśmy do wniosku, że będzie najtwardsza. Tak, ja dużo kombinowałem wcześniej z jakimiś różnymi rzeczami i pierwsza wersja to w ogóle był Pseudo Blizzard, tylko że z Bobą Fettem i Short Trooperami. Potem może Mikołaj mi tam podsuwa jakiś Blizzard na Wirsie z dużą ilością jonów. No to różne były kombinacje, no ale jakoś w końcu padło na tych Dark Trooperów z Moffem Gideonem i Royal Guardami. No i właśnie trochę pograłem z tym z Arturem. Ile myśmy ze 2 razy zagrali? Ze 3? 2 razy zagraliśmy, chyba w piątek właśnie 2 mecze tak rozegraliśmy pod rząd, nie?
Tak, tak. I doszedłem do wniosku, sam ci mówiłem, że ta rozpiska jest strasznie twarda do zniszczenia na 2 darkach. I to był mój koszmar. Zresztą twoja rozpiska była moim koszmarem na Mistrzostwach Świata, bo trafiłem na double darki 3 razy. O kurczę. No. Nie byłeś Luke'em Cookiem. Dobrze mnie przygotowałeś. Wcześniej mogę powiedzieć, że grałem na Kreniku ze 3 Stormtrooperami na dużym skaucie, żeby dzięki kompelowi w pierwszej turze wsadzić w kogoś z 50-60 kostek z dużą ilością kryta, ale niestety ta rozpa przegrywała z Dark Trooperami i na Mistrzostwa Świata wziąłem dopiero rozpiskę, którą w poniedziałek udało mi się po tygodniu grania wygrać z Double Darkami. Po prostu wziąłem rozpiskę, która wygrała i to zaowocowało. Jaka była najcenniejsza lekcja, uwaga, porada, którą otrzymaliście podczas sparingów przygotowawczych? Dobra, to ja od razu mam jedną. Grałem sobie dzień przed mistrzostwami już w Ameryce z Mikołajem Radziszewskim i z Michałem Kalnisem. No i właśnie to Michał mi doradził, bo zagrałem z nim, przegrałem, ale doradził mi, jak wygrać z Blizzardem, czyli żeby na key positions, najlepiej wybrać key positions na Blizzarda w ogóle, rozstawić się w miarę blisko siebie, żebym swoją rozpiską skoncentrował się w jednym miejscu i wybił po prostu motory, a potem przeszedł do wybijania kolejnych oddziałów. No i to była rada, która mi pozwoliła wygrać 5. mecz z 6 na Mistrzostwach właśnie świata, czyli już w drugim dniu po kwalifikacjach i rozwaliłem bardzo dobrego gracza, który właśnie leciał Blizzardem dokładnie w ten sposób, koncentrując siły wokół 2 punktów. No i ta strategia niestety nie zadziałała już na Niemca, z którym grałem w UK, ale myślę, że nadal jest dobra, chociaż Blizzard się obecnie skończył. Tak? Teraz myślę, że Michał może powiedzieć coś od siebie, bo... Tak. Co do cennej rady, powiem szczerze, że nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Chyba nie ma takiej jednej rady, która, że tak powiem, ustawiła mi grę, czy jakoś zmieniła sposób, w który gram. Natomiast na pewno dużo pomogło mi granie przeciwko Blizzardowi z Mikołajem Radziszewskim. I później też że tak powiem, ta lekcja przyniosła lepsze owoce w UK. No to prawda, ci twoi Stormtrooperzy, którzy dowieźli skrzynkę na Breakthrough z Blizzardem, oddział za 44 punkty. Tak. W UK udało mi się wygrać Breakthrough z Blizzardem i Bombing Run z Blizzardem, więc ogólnie poszło ładnie. Dobra, to mamy teraz 4. pytanie. Tutaj jeszcze tak szybko dopowiem, to jest 4. pytanie z 8 w tej kategorii, tu mamy aż 8 pytań, także jest to jedna z dłuższych kategorii, można powiedzieć. Co kierowało wami przy wyborze armii i konkretnych rozpisek? To może ja zacznę tym razem. Jeśli chodzi o armię, to było proste. Jak wychodził Legion w 2017, dobrze pamiętam, czy 2018 roku, można było grać Imperium albo Rebelią, a no ja zawsze byłem imperialistą w serduszku. I tak mi już zostało. Co do konkretnej rozpiski, wiedziałem, że zestaw Dark Trooperzy i Royal Guardzi będzie na pewno twardy i trudny do zabicia. Znaczy Dark Trooperzy sami są twardzi do zabicia, ponieważ spodziewałem się, że ludzie będą się na nich szykować. To wziąłem też właśnie do tego Royal Guardów, żeby troszeczkę ich ochronić. No a Moff Gideon to też był jakby naturalnym dodatkiem. Ja ogółem gram wszystkim. Przez pierwszy rok, odkąd wyszedł Legion, grałem tylko Imperium, potem przerzuciłem się na Rebelię, dzięki której zresztą zdobyłem zaproszenie na Mistrzostwach Polski do Stanów. Więc znam wszystkie armie, znam wszystkie parametry prawie że na pamięć i po prostu zdecydowałem się na Imperium, dlatego że Imperium jako jedyne udało mi się wygrać z Double Darkami. I po prostu stwierdziłem, że wezmę rozpiskę, która będzie polegała na zaskoczeniu. To znaczy, że ja miałem Moffa Gideona z mieczem, miałem IG-88 bez Delmeko, bez naprawy, tylko z Hunterem i miałem Boba Fetta.
I zaskakiwałem wrogów w ten sposób, że nie brałem Immobiliza z bicza na bobie, tylko brałem jedynkę Gideona, który u mnie szarżował po prostu w pierwszej linii. Ja bardzo nim mocno oparłem i dzięki temu zaskakiwałem wroga i w ogóle to, co mi się normalnie nie zdarza w Polsce, na Mistrzostwach Świata mi się udało to 3 razy. 3 razy zdobyłem double bounty na wrogu, czyli zabiłem 2 mu oficerów, obu, na których wyznaczyłem bounty, bo Amerykanie kompletnie nie chronią swoich dowódców. Oni tych oficerów posyłają do przodu, nie umieją, według mnie, nie umieją nimi grać, przynajmniej większość, i głupio narażają swoich dowódców. Uważam to za słabość, ja to wykorzystałem. I oczywiście kierowałem się wyborem Pierce'a. To zresztą jestem chyba znany z tego, że gram że minimalna ilość Pierce'a w moich armiach to jest 3, a maksymalna to jest tam 13. I bez tego nie ruszam się nigdzie, dlatego że jeżeli są mecze, gdzie po prostu kości są przeciwko mnie, to nadal mam szansę coś wrogowi poniszczyć. I przede wszystkim sam widok, że wbijam jakieś wundy wrogowi, poprawia mi morale, kiedy on ma świetne rzuty, to zaburzyło już potem na Mistrzostwach Świata. Więc tym się kierowałem po prostu. Najważniejszym był aspekt taki, wygrać z nową metą Double Darkami i to mi się udawało. Z Blizzardem też mi się udało wygrać. Oba kryteria spełniło Imperium i to właśnie na tej rozpisce. Gideon wtedy wyszedł w styczniu, więc ludzie mieli, nie wiem, 2 miesiące może na jego granie i nie wszyscy wiedzieli, co on potrafi, co mnie zdziwiło, no bo to jakby Mistrzostwa Świata, nie? Więc ten element zaskoczenia odegrał bardzo dużą rolę i zresztą sam miałem 1 nuclear darków w swojej rozpisce, ale może nie dlatego, że to był jakiś taki mega wykokszony oddział, tylko dlatego, że razem z PIP-2 Gideona miałem możliwość taktyczną teleportacji tego oddziału na całym polu bitwy, co zresztą w pierwszym dniu eliminacji dało mi wygraną z bardzo dobrym graczem Michaelem Berry, który zajął 2. miejsce Republiką na Las Vegas Open, który był w ogóle faworytem, jednym z faworytów tego turnieju. No i tym się kierowałem. Myślę, że już powiedziałem całkiem sporo. Czy drugi raz wzięlibyście te same listy, czy jednak było coś, co można było w nich jeszcze zmienić? To już mam gotową odpowiedź, chyba że ty, Michał, chcesz być pierwszy? Mogę być pierwszy. Pytanie jest podchwytliwe, bo to zależy, czy mówimy o liście z Mistrzostw Świata, czy z UKGE. Mówimy o Bo liście tak. z Mistrzostw Świata. To tak, to jak pokazał UKGE, zdecydowanie bym ją zmienił i ją zmieniłem. Tam jednak, już pomijając oczywiście to, że obecnie nie działa, ale nawet gdy działała, to jednak czegoś tam mi w niej brakowało. Także pożegnałem się z nią bez żalu. Ja bym nic nie zmienił. Może tam jedną rzecz, ale uważam, że i tak bym dał sobie radę bez tego. Mianowicie Luke Cook wziął Delmecco do naprawy IGA i to uważam był dobry ruch. Natomiast sam bym nic nie zmienił z prostego względu. Przed Mistrzostwami Świata siadłem sobie i 2 dni wcześniej wypisałem sobie każdą statystykę każdego żołnierza w Imperium, każdej jednostki, jak szybko ginie, jak szybko się zwraca, ile zabija na turę, ile potrzeba strzałów, zanim zginął. I po prostu kierowałem się właśnie tym wyborem matematycznym, że tak powiem, statystykami i byłem pewny, że moja rozpiska w wielu sytuacjach sobie poradzi, dlatego nic bym nie zmieniał. Uważam, że doskonale mi poszło i ostatni mecz też była kwestia tego, że byłem wycieńczony, no bo 2 dni na nogach, a w zasadzie 3, bo jeszcze treningi dzień przed, czyli łącznie 8 gier. Jest to męczące dla organizmu i powiem szczerze, może przed nowymi mistrzostwami załapię się na siłownię i zrobię jakieś 50 centymetrów w bicku. To się bardziej przyda niż tam ogranie kolejnych meczy, tak? Dzień nóg, tak? Tak, dokładnie się przyda, Tak. bo Zamiast 50 centymetrów w bicku to 20 lepiej, tak. kilometrów na bieżni.
To prawda. My sobie żartujemy, ale jakby 2 dni stania to na nogach naprawdę męczy i to trzeba mieć na uwadze, że wpłynie na twoje myślenie już. Natomiast w samej rozpisce bym tam nic nie zmieniał. Doskonale mi poszło, poradziłem sobie z Blizzardem, 3 razy Double Darkami, przegrałem tylko z Andrew Terwellem, który tam zajął chyba 4. miejsce oficjalnie, najlepszym według mnie graczem UK. I to dlatego, że po prostu nie zobaczyłem, co on planuje, dlaczego wybrał taką strefę rozstawienia, a nie inną. Jasne, czyli w sumie można się śmiać, że niby tutaj gra bitewniakowa, tak przesuwamy figurki, ale trening fizyczny również by się przydał. No, zgadza się. W ramach anegdoty, podobno Magnus Carlsen, arcymistrz szachowy, spędza tyle samo czasu nad szachownicą, jak na siłowni. No, zresztą powiedział, że już o szachach wie wszystko, więc więcej zyska na siłowni niż kolejne mecze rozgrywając. No tak, z drugiej strony weź wisieć na tyłku 10 godzin. No właśnie, nie? I pytanie 6 brzmi, no dalej pomęczymy Dark Trooperów. Jak wyglądało wasze zaadaptowanie się do wyjścia Dark Trooperów i czy zwiększyła się liczba impaktów w waszych rozpiskach? 2 razy pożyczam od Artura Stormtroopera z wyrzutnią rakiet. Bo generalnie Tak. mimo posiadania iluś oddziałów mam słownie 2 modele sklejone z HH-12, cała reszta nawet nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie jest. Gdzieś ich schowałem, nawet ich nie złożyłem nigdy, bo to był tak przydatny oddział. Natomiast teraz no, na Warcy pożyczałem 1 wyrzutnię do szturmowców, na UKG pożyczałem do Death Trooperów, więc to o czymś świadczy. No tak, pamiętam, Michałowi pożyczyłem 2 oddziały tam z rakietą, sam wziąłem 3 oddziały z rakietą z 2 powodów. Po pierwsze jest to najtańsza broń ciężka w grze, bo tam chyba tylko 16 punktów o zasięgu 4 z impaktem i cały oddział kosztuje 60 punktów, a u mnie miał rolę tylko skorowania, niczego więcej. A zresztą kompletnie na Mistrzostwach Świata te rakiety moje nie trafiały. Ja tam rzucałem może 1 hita z 3 oddziałów, więc w ogóle miałem peka. Więc ten mój Gideon raczej mordował tych żołnierzy ze swojej zdolności i kazał im biegać dodatkowe kroki. Natomiast tak, to była ta adaptacja, czyli 3 rakiety. Zresztą z moim tatą trenowałem i Mariuszem, 2 bardzo dobrymi graczami, którzy tam grają na co dzień w naszym sklepie Paladynat. I tam w ogóle w Paladynacie mieliśmy z dużą liczbą graczy taką rozkminę przez tydzień teoretyczną, czy to na czacie na Messengerze, czy to w samym sklepie i jak sobie poradzić z 2 oddziałami Darków. No i właśnie jakby ten finał przyniosła gra z Mariuszem, gdzie w poniedziałek wygrałem mecz na dzień przed wylotem i to zdecydowało, że biorę tą rozpę, bo jako jedyna wygrała z 2 oddziałami. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, Dark Trooperzy, którzy mają Aggressive Tactics i jeszcze byli guardowani przez Gwardię Imperialną, są oddziałem makabrycznie trudnym do zniszczenia i to było bardzo ciężkie zadanie ich przełamać. I jedyna szansa tak naprawdę zwycięstwa z nimi to było po prostu zabicie wszystkiego dookoła i zostawienie co najwyżej 1 Dark Troopera, dlatego że Dark Trooperzy są nadal groźni, jeżeli chociaż im przeżyje 1 z 2 broni ciężkich, to jest szalenie niebezpieczny oddział, więc tak, były poważne przygotowania do tej mety, myślę, że dużo większe niż do Blizzarda, dlatego że już tam chodziły pierwsze słuchy, że niektórzy gracze rezygnują z Blizzarda, przechodzą na Darki, no i jakby zresztą chyba ten rozkład Imperium tak się rozłożył na tych mistrzostwach świata, że połowa mniej więcej miała Darki, a połowa miała Blizzarda. Zresztą była chyba na turnieju tylko 1 lista remnantów i to też na 2 Darkach właśnie Andrew grał, gdzie oni po prostu generowali darmowe żetony. Więc przygotowania były poważne. Tutaj słyszysz 2 graczy najlepszych, jednych z najlepszych z Polski wzięło łącznie 5 czy tam 6 rakiet, nie, na te mistrzostwa, więc...
z jakim nastawieniem polecieliście na mistrzostwa? Czy lecieliście tam z myślą, że po prostu podbijacie świat, czy celujecie na przykład po prostu do wejścia do top 16? Bo jak dobrze wiemy, są turnieje mniejsze, większe i gdzieś tam człowiek czasem pojedzie z nastawieniem, że wygrywam wszystko, czasem się jedzie z nastawieniem, że jeśli wejdę do 8, to jest w ogóle szczyt marzeń. Także tutaj takie pytanie o nastawienie, takie wasze właśnie mentalne, z jakim nastawieniem pojechaliście? Arturze, zaczynasz? Dobra, więc tak, po pierwsze pojechałem tam z nastawieniem, że minimum to jest takie, żeby przejść na kolejny dzień, to był plan minimum, ale w ogóle jakby miałem myśli, że że sobie nie poradzę, mimo że tam galaktyki zajmuję dobre miejsca i tak dalej na turniejach, to miałem myślę, że sobie nie poradzę, że tam są po prostu tacy gracze, cyborgi, którzy nie popełniają błędów, myślą po prostu na poziomie nadludzkim, że jakby mogę się schować ze swoją rozpiską armią. Dopiero Oskar mnie uspokoił i powiedział: stary, przecież jesteś jednym z najlepszych graczy w Polsce i w ogóle jakich znam, weź się uspokój, masz ogromne szanse. No i wtedy jakby uwierzyłem w siebie i zacząłem gromić tych bardzo dobrych graczy, bo miałem naprawdę trudne paringi, miałem graczy z topów amerykańskich turniejów i to było ogromne wyzwanie, tak, więc jakby sam turniej, sama już gra, gdzie pokonałem Michaela Berego, dużo mi dała wiary w siebie i to potem te 9. miejsce, które zająłem na Mistrzostwach Świata, zresztą dało mi wiarę po to, żeby jechać po pierwsze miejsce na UK GT i faktycznie walczyłem w finale, więc coś jest na rzeczy. Tak to wyglądało u mnie. Najpierw się bardzo bałem, nie było czego w zasadzie. No, ja z kolei na Worlds jechałem z założeniem, chciałem wejść do drugiego dnia, a cała reszta no to już bonus. Jeśli udałoby się coś więcej, no to super. No niestety nie udało się. Tutaj, jak to mówią, nie pykło. Było przyjemnie w side eventach. Z kolei na UKG jechałem na zasadzie rozpoznania bojem. Widziałem, że to jest pierwszy qualifier i troszkę, żeby przetestować rozpiskę, troszkę, żeby się sprawdzić, troszkę odczarować może tą porażkę na Worldsach, a z kolei tutaj wyszło zupełnie odwrotnie. No i zająłeś 3. miejsce na rozpoznaniu bojem, nie? Więc poszło ci lepiej niż mi. Było naprawdę mega. Zresztą ja się cieszę, że my dwaj, którzy byliśmy na Worldsach, dostaliśmy się do top 4 i zdobyliśmy zaproszenia już na początku sezonu. To jest dla nas w ogóle super, że już nie musimy jeździć po Europie, tak? I Tak, nerwowo tak, teraz... tam odgryzać paznokci i kombinować, a może to rozpiska, a może ta. No niektórzy gracze naprawdę z Polski jeżdżą po całej Europie, żeby zdobyć takie zaproszenie i to jest niełatwe zadanie. To prawda, Tutaj teraz możemy jeździć... Mikołaja pozdrowić na przykład z tego miejsca. Tak, teraz możemy już sobie pojeździć hobbystycznie i na zasadzie, że może się gdzieś uda wygrać, a jak nie, to możemy sobie już spokojnie testować rozpiski i podglądać innych graczy. No, to prawda. O, to może takie dodatkowe pytanie, co teraz mi przyszło do głowy, bo skoro już mówicie, że już właśnie macie te bilety, że w sumie już jest taki trochę większy luz, to czy już teraz będziecie się przygotowywać do kolejnych mistrzostw, bo jak dobrze wiemy, wyjdą jeszcze kolejne jednostki, może nawet jeszcze nie wiemy, jakie wyjdą do końca, więc czy już teraz coś sobie w głowie układacie, może jeszcze będą zmiany punktowe, nigdy nie wiadomo, czy już teraz coś myślicie nad tym, czy raczej na zasadzie, że teraz trochę macie czasu, żeby się też grą pobawić? Nie, ja osobiście... No mów. Mów. Dobra, Bo już nie, zacząłeś ja to osobiście teraz raczej chcę się trochę pobawić i ewentualnie poeksperymentować z jakimiś różnymi, może nietypowymi kombinacjami, natomiast poważne przygotowania to już będą bliżej mistrzostw, zależy jak wyjdą ewoki, jak wyjdą jeszcze inne zapowiedziane nowości i wtedy zobaczę po prostu jak, że tak powiem, scena się ułoży. Szczególnie, że do Imperium mają wyjść w sumie 2 rzeczy, także też się może dużo pozmieniać. Ja to może tak. Zacząłem organizować u siebie w sklepie turnieje, gdzie chcę jakby ściągać najlepszych graczy, żeby poważnie trenować z najlepszymi. Zresztą też uczę 2 graczy, takich sobie wziąłem padawanów, powiedzmy, żeby też szlifowali skilla i też jeździli po Europie i naprawdę wziąłem sobie serio to zadanie do serca. Zresztą jakby też nie odpuszczam z tego względu, że bardzo chcę, żeby Oskar Kida się dostał dalej i bardzo chcę mu też pomagać, jestem gotów do treningów. Bardzo mu kibicuję, bo uważam, że jest świetnym graczem i naprawdę
tak malutko mu zabrakło, żeby dostać się na Worldsach do finału. Tam miał bardzo dużego pecha, bo wróg na ostatnie rzucie. Nie wiem, czy pamiętasz, Michał mówił, że chyba 2 kryty wyrzucił, nie? 2 albo 3. Generalnie stał sobie Pike Kości, nie? Tak, Więc stał sobie Pike 3 kryty, z 3 dodżami, czy z 2 dodżami i 2 woundami i biło go 2 kolesi. I generalnie wystarczyło, że koleś rzucił jedyne, czego nie powinien rzucić, czyli po prostu wywalił 2 czy 3 kryty z łapy, których Oskar nie mógł na tym kapu wydodżować. Tak, no i niestety Mimo miał posiadania pecha. chyba 3 dodży. No i niestety się złożył. Tak, a Dlatego pamiętajmy, kosztowało grę. że Oscar wygrał poprzednie UK GT. On zajął pierwsze miejsce, on w ogóle wyrżnął tych Angoli w pień, więc bardzo mu dobrze poszło. Więc ja teraz testuję parę konceptów, próbuję stworzyć, zresztą non-stop zasypuję tam Messengera Paladynatu różnymi rozpiskami i trenuję różne formacje, żeby stworzyć taką rozpiskę nieśmiertelną. I też dochodzę powoli do wniosku, że skoro na UK GT wygrałem Rebelią, gdzie miałem bohaterów, których nikt nie używa, gdzie w ogóle Zachodowi łeb wybuchnął, bo Generco dostała się do finałów, a oni w ogóle nie wiedzieli, że taka postać istnieje, że w ogóle ktoś gra starym Bobą, jedyny miałem tam Bobę z Rebelii na całym turnieju. I byłem w stanie wygrać z rozpiskami ofensywnymi, typu wiesz, ja miałem tam 3 snajperów na tym UK i w ogóle ta rebelia była niewalcząca, a trafiałem na Palpatina i Vadera w latach, którzy w pierwszej turze już byli u ciebie, czy też na Luke'a Skywalkera operatywa z Tautanami i byłem w stanie sobie spokojnie poradzić i dochodzę powoli do wniosku, że jakby to nie rozpiska wpływa, czy parametry żołnierzy na ostateczny rezultat, tylko właśnie gracz i że jesteś w stanie samym skillem bardzo dużo nadrobić, chowając się, wykorzystując teren, wybierając odpowiednie scenariusze, nie dając narzucić sobie stylu gry wroga. Bardzo wiele osiągnąć, więc teraz skupiam się bardziej na takiej sferze taktycznej, jak zaskakiwać samego wroga podczas gry, niż powiedzmy na takim tworzeniu właśnie stricte rozpisek, czy w ogóle nigdy nie grałem metą, więc na pewno nie będę szedł w metę, tylko będę zawsze szukał swojego sposobu, żeby wroga zaskoczyć i zagrać czymś, na co jak ludzie w UK wywalało im blue screena, jak widzieli czym gram, zresztą tak samo było na Worldsach. Na Worldsach też nikt nie spodziewał Gideona z Bobą i że nie będę brał właśnie Bicza na Bobie. Dla osób, które nie słyszały tej historii właśnie Oskara, to Oskar opowiadał o tym w pierwszym odcinku, więc jeśli ktoś pierwszego odcinka podcastu nie oglądał, to odsyłam do niego, jeśli chcecie o tym posłuchać, tam też Oskar o tym troszeczkę powiedział, parę słów. Jak wyglądał wasz powrót z mistrzostw? Bo już słyszeliśmy w drugim odcinku pewną ciekawą historię, także możecie teraz powiedzieć, jak to wyglądało z waszej perspektywy. Powrót? Dobrze, spokojnie. Wsiedliśmy w Chicago, wysiedliśmy w Warszawie. End of story. Ja miałem trochę gorzej, bo tam leciałem Lufthansą i tam Lufthansa na dzień przed ogłosiła strajki i właśnie bałem się, że utknę gdzieś tam we Frankfurcie. Zresztą następnym razem, jak będę leciał, to czy w ogóle ludzie, jak będą chcieli lecieć na te mistrzostwa, czy na same kwalifikacje, bo pamiętajmy o tym, że jeszcze jest turniej kwalifikacyjny w czwartek, więc można się dostać z ostatniego rzutu. Zresztą polecam, bo pewnie bilety na Black Friday nie będą jakieś bardzo drogie i nie trzeba mieć wcale zaproszenia, żeby pojechać do Stanów i zmierzyć się z najlepszymi. Gracze czasami z tego turnieju kwalifikacyjnego byli bardzo mocni. Trafiłem zresztą na Shadow Foxa, który zajął chyba tam 3. miejsce na tych kwalifikacjach i serdecznie zapraszam. Powrót, no powiedzmy, był taki dosyć specyficzny, bo leciałem z taką obok Amerykanką słusznej postury i ciężko mi było w ogóle, powiedzmy, nie wkraczać na jej strefę wpływu i rozwaliło mnie to, jak babka tam gada z koleżanką między rzędami
no i wskazuje palcem na Norwegię i mówi do tamtej, ty słuchaj, to jest, ta Szkocja jakaś duża jest, nie? W tej Europie, nie? I tak, potem mówi, że tam Francja to na miejsce Hiszpanii pokazywała, a ja z Austriakiem, który siedział obok mnie, któremu zresztą pedałem o Legionie, to cisnąłem bekę z babki, że Amerykanie totalnie nie znają żadnej geografii, nie? Ale tak to powrót męczący bardzo, no bo trzeba zdać sobie sprawę, że to było 12 godzin powrotu, no ale da się, nie? Więc każdego namawiam, lećcie, trenujcie, grajcie. I tym samym zamykamy naszą pierwszą kategorię i przejdziemy do drugiej kategorii. Drugą kategorią będą pytania z kwestii tych modelarskich, czyli kategoria nazywa się pytania modelarskie. I tutaj to jest najkrótsza kategoria, tu będzie króciutko. Czy mieliście wcześniej przygotowane modele, czy sklejaliście i malowaliście je na ostatnią chwilę? Ja miałem wszystko przygotowane. Tutaj granie w Legion od początku ma tę przewagę, że mogłem sobie malować na raty. Ale nie, generalnie jak kupuję jakiś oddział, staram się go pomalować od razu, bo po prostu się znam i wiem, że jak go zostawię, to go w życiu nie skończę. Ja miałem przygotowanie modelarskie o tyle, że Dark Trooperów skaliliśmy tam statą na 3 dni przed i kontrastami szybko pomalowaliśmy na czarno, to nie jest żadna, na szczęście to oddział się łatwo maluje, to nie jest żadna filozofia, natomiast podklejałem magnesy pod podstawki, żeby figurki przeżyły transport w metalowym pudełku. No i tyle to z kwestii modelarskich. Czy jakaś armia zrobiła na Was wrażenie pod względem modelarskim? No, było kilka takich. Jedna to armia takiego małżeństwa, które ucharakteryzowało na Lego szturmowców i puściło muzykę, dodali diody, w ogóle te figurki ATST się świeciły. No, Michał wstawiał tam zdjęcia, wiem, że na Facebooka ogólnopolskiego. No i było to super zobaczyć taką armię. Niektórzy gracze bardzo mocno się dołożyli wszelkich starań, żeby te figurki wyglądały tip-top i tam była jedna taka armia najemników, Black Sun i tak dalej, których jak się patrzyło, to szczęka padała. Najbardziej tak negatywnie modelarsko mnie zaskoczyła armia Laili, która była cała różowo i w ogóle wszystko miała tam różowe i uważam, że mi by się grało nieprzyjemnie z taką armią, bo po prostu to było takie bardzo rozpraszające uwagę, w sensie, że ciężko mi było się skupić na tym, co ona ma w tej armii, bo takie malowanie całe różowe, pstrokate, tak kontrastowało z polem bitwy, że no, rozpraszało, nie? I ode mnie to tyle. Może to była jakaś taktyka też. No myślę, że tak, bo faktycznie zaskoczyła wielu graczy, tylko pamiętam, ja się tego dowiedziałem na UKGT, że Laila wcale nie jest tam jakimś super graczem w UK, w sensie jest dobra, ale to Andrew z nią wygrywał, tam jak trenował w sklepie opowiadał, to na 10 meczów on wygrywał 9 razy, tak? I ona po prostu miała jakiegoś dzikiego farta, że go pokonała w finałach i tam walczyła właśnie, znaczy pokonała go w półfinałach i walczyła potem o finał. A ty, Michał, co zrobiło na tobie wrażenie? Wiesz co, tak, ta armia, która była w side evencie zrobiona właśnie na dyskotekę i Lord Vader jako DJ Deadmau5 ze świecącą głową był po prostu rewelacyjny. Nie widziałem armii tych, które były zgłoszone do konkursu malarskiego, jakoś się nie przyglądałem temu, więc nie wiem, natomiast oglądaliśmy czołg Fina, tego, który wygrał potem UKGE. No i naprawdę fenomenalnie zrobiony, elegancko, wszystko płynniutkie przejścia, no tip-top, nie ma się do czego przyczepić. Po czym gość mówi, że no, wystawiłem też armię, ale zebrałem tylko wyróżnienie, a armia generalnie była na tym samym poziomie zrobiona, więc moja myśl była taka, kurde, to co ludzie wystawili, że tak zrobiona armia dostała tylko wyróżnienie, a nie nagrodę. To prawda, Natomiast co do armii Laili, no przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, Laila no, jest osobą powiedzmy specyficzną, nie muszę chyba rozwijać wątku i ta jej armia tak naprawdę technicznie nie jest pomalowana źle, tylko wygląda przedziwnie. Tak. Właśnie ten różowy A5, żetony różowe, miarki różowe, wszystko różowe, nie? Żetony różowe. Tak. Takie, natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to wszystkie modele były pomalowane. Nikt nie
szarego plastiku. No tam widziałem chyba, że na qualifierze ktoś kleił jeszcze swoje dzieło Dark Trooperów, który tam wystawił do boju. Jak tam se trenowałem, to spojrzałem, ale tak to wszystko było tam już na samych mistrzostwach świata pomalowane. Znaczy na Worldsach był wymóg 3 kolorów. Okej, to nawet nie wiedziałem o tym. Tak, tam był wymóg, że muszą być na minimum te 3 kolory pomalowane, właśnie żeby nie było szarego plastiku. Okay. Ale na UKG, gdzie byliśmy, też właściwie chyba szary plastik się nie zdarzał. Ale był. Chyba paru graczy widziałem, że miało szary plastik, ale UKGT to nie jest jednak ta ranga wydarzenia. Nie, no pewnie, oczywiście. Jak oceniacie tereny do gry użyte podczas mistrzostw w kontekście modelarsko-malarskim i czy któreś tereny wzbudziły wasze szczególne zainteresowanie? Modelarsko-malarskie uważam, że był przygotowany super. Zresztą technicznie też te stoły nie były jakieś bardzo złe. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, było naprawdę tip-top, ktoś się przyłożył. Najlepszy moim zdaniem był stół, który był jakby cały stół był nadbudową na matę i on był zrobiony podświetlany od spodu. Gdzie tam były na przykład, nie wiem, była jakaś autostrada, więc pasy na tej autostradzie były podświetlane, coś tego typu manewry, że podłoga się świeciła, no, mówiąc krótko. Tak, ja obserwowałem uważnie te stoły, bo przed Mistrzostwami Świata przeszedłem się i każdy stół dokładnie obejrzałem. Natomiast faktycznie były świetne te stoły. Dużo było druku, ale też były stoły, gdzie widać było ręczną robotę. Pamiętajmy, że nie wiem, jak oni to zrobili, że Anglicy i Niemcy przywieźli całkiem sporo swoich terenów, bo te same potem stoły widziałem na UKGT. I były 2 stoły, które oczywiście wyglądały bardzo ładnie, ale ogółem jak widziałem, jak gracze męczą, to mi się nie spodobało, że na przykład kości się tam nie toczyły, nie? Jak rzucali te kostki po tym stole, to one się zatrzymywały się w miejscu i bardzo słabe rezultaty obu stron wypadały. No i to było takie średnie, natomiast chyba tam jeden stół był taki słabszy, że jakieś budynki były z kartonów i w ogóle tam była plansza taka, że te budynki miały tam wysokość chyba 2 i cały stół był taki ciężki do poruszania się. Natomiast oczywiście pod kątem modelarskim bardzo wysoki, dobry poziom. Tylko właśnie pytanie, ile z tych stołów było od innych tam nacji, czyli od Anglików, Niemców, a ile od Amerykanów i czy w ogóle FFG jakiś stół przygotowało samo z siebie, w sensie Asmodee. Znaczy dużo, jak się wejdzie poszukało na Facebooku Adepticonu, oni bardzo dużo terenów przygotowali jakby z góry. Tam na zasadzie na przykład widziałem fotę, gdzie było ze 30 bunkrów taśmowo malowanych. Także oni na sam turniej dużo przygotowali. Też w sensie może nawet nie samo Asmodee, ale obsługa z Adepticonu. Organizatorzy konwentu. I przejdziemy teraz do, myślę, już powoli tych takich najciekawszych rzeczy, czyli jeszcze przed kategorią związaną z grami mamy jeszcze kilka pytań związanych z samą organizacją. No i pierwszym pytaniem jest, co myślicie o miejscu, w którym odbyły się mistrzostwa? I tutaj nie chodzi mi o samą Amerykę, tylko bardziej o konkretne miejsce, konkretna hala. No było okej, mówiąc krótko, było okej. Hala była spora, połączona oczywiście z targami, bo inaczej jakby to nie miałoby sensu. Mnóstwo ludzi oczywiście, bo sama Adepticon jest takim wielkim świętem, ale nie ma się do czego organizacyjnie przyczepić. Wszystko było na najwyższym poziomie. Amerykanie dali radę, mówiąc krótko, nie? Nie było żadnych fuck-upów, żadnych opóźnień. Sędziowie byli świetni, bardzo szybko przychodzili. Mieli fajnie wypracowany system, gdzie tam się krzyczało Consilor i tam od razu przychodzili konkretnie, szybko, bez żadnych tych. Organizacyjnie było okej, naprawdę. Jest szokowa. Tak, tutaj w pełni zgadzam się z Arturem, że właściwie jeśli o organizację, o czas i tak dalej, zupełnie nie ma się do czego przyczepić. Jak oceniacie pracę sędziów na turnieju, bo tutaj wiem też, że Michał masz doświadczenie związane z sędziowaniem, dlatego tutaj chciałem też o to Michał jest najlepszym sędzią w Polsce jak dla mnie, więc na pewno może się wyrazić pod tym względem. I sam jestem ciekaw. Ja uważam, że zarówno jeśli chodzi o szybkość reakcji, jakby i rzeczowość, i dokładność odpowiedzi, to nie mam zupełnie zastrzeżeń do sędziów. Uważam, że było bardzo dobrze sędziowane i
Nie kojarzę, żeby były jakieś, że tak powiem, fuck-upy czy spiny z tym związane. Ja miałem jedną taką małą sytuację, powiedzmy, że znaczy sędziowie super ogółem dawali radę, natomiast Andrew przed tam 6. meczem podszedł do sędziego i powiedział, że chciałby zmienić stół, bo już grał na nim. No i właśnie byłem zbyt zmęczony, żeby powiedzieć, że nie, bo tam sędzia przydzielił mu taki stół, że po prostu jakby trzeba sobie usłyszeć, że tak, jeżeli Dark Trooperzy mają jakiś wysoki teren, na który mogą wejść, strzelić i się schować w trakcie swoich 2 akcji, to jest ogromna przewaga i właśnie to zyskał Andrew dzięki zmianie stołów, ale już ze zmęczenia było już za późno, bo przyszedłem do stołu, nie byłem w stanie zaprostować sędzia, ale ja się nie zgadzam. Gramy tam, gdzie mogli jakby no to jedynie mój taki mały niesmak, ale to raczej biorę na siebie niż tam na sędziów, tak? A tak to wszystko było mega dobrze. Czy uważacie, że liczba sędziów była wystarczająca? Tak? Chyba ich było tam 3, 3. chyba No. 2 pomocniczych i 1 główny. Myślę, że jak na 120 osób, które tam grało, dawali radę, no. Nie trzeba było długo na sędziego czekać, więc generalnie wychodzi, że było ok. Sami gracze, powiem szczerze, już na tym poziomie dużo kwestii rozwiązywali między sobą. Słyszałem o paru przypadkach, gdzie tam paru graczy próbowało oszukiwać, tam typu kontrolując żetony, które wyciągają z worka, delikatnie mówiąc. Ale tak to no muszę powiedzieć, że trafiałem na wrogów fair play, którzy wszyscy grali fair play, nie oszukiwali i było ok. Ja tak samo, też zdarzały się pytania po prostu na zasadzie pytania sąsiedniego stołu, Tak. gdzie przyznam, że mnie też parę osób zapytało na zasadzie, słuchajcie, a jak się robi to? Czy Więc- może wiecie, jak działa to i tamto? No i co jest fajne w gronie bitewniakowym, że ludzie są ogółem pomocni, tak? I nikt nie Tak, patrzy na siebie wilkiem. Tak. No i to generalnie też był ten poziom graczy, że no nie ma ludzi, którzy nie znają zasad. Tak, mogą No czegoś tam nie zapomnieć. było osób w przypadku, tak? Tak. Jaki był wasz sposób na przenoszenie armii między grami? Wszystko na tacę i ze stołu na stół, byle jak najszybciej, bo czasami jak grałeś za długo, to przerwy między meczami trwały 5 minut. To jest makabrycznie mało, żeby zdążył ochłonąć, odpocząć, wrócić na tory odpowiednio myślowe, więc to przenoszenie armii przynajmniej u mnie wyglądało, łapiesz to, co jest na stole i przenosisz szybko na drugi, bo naprawdę każda minuta się liczyła. Tak, ja używam tacek od Jack Custom, gdzie mam po prostu karty w tackach z HDF-u i na wierzch idą figurki, a w twardy, taki sztywny dice tray po prostu wrzucam żetony i kostki i tyle. Czyli też taki garzor na tackę i do boju. Dodam jedną rzecz jeszcze od siebie. Ja zawsze swoją armię chowałem do pudełka i nie chciałem, żeby ludzie jej podglądali, bo widziałem, że sporo osób chodziło między stołami i patrzyło, czym kto tam gra, nie? I patrzyło na rozpiski i tak dodam od siebie, że po prostu chowałem, żeby ludzie nie widzieli, co ja mam. Dobra. Chociaż oczywiście na Game Linku można było podejrzeć, tak? Chyba tak, można było już. Chyba były tam- otwarte listy, no. Tak. A jeśli udostępnili to tak, bo jak już kilka tych turniejów powiedzmy, jak robiliśmy właśnie na tym Game Up Linku, to te listy chyba nie były widoczne do zakończenia turnieju, ale to u nas przynajmniej tak wyglądało. Nie wiem jak tam na mistrzostwach z listami, czy się dało Są zobaczyć. otwarte, tak. Chyba było otwarte, w UK też było otwarte, przy czym oczywiście raz No każdy i był UK były ukryty. na pewno otwarte, bo sam analizowałem, dlaczego lista FINA się nazywa Just Like in the Movie. I potem właśnie się przekonałem, dlaczego właśnie, jak wygrał ze mną. No i piąte pytanie to jest takie też można powiedzieć troszeczkę luźniejsze. Czy moglibyście powiedzieć parę słów o eventach dodatkowych związanych z Legionem, to tak poza tym głównym eventem, czyli tymi mistrzostwami świata? No dobra, to może ja zacznę. Znaczy generalnie eventy były 2, jeżeli ktoś się nie dostał do drugiego dnia, mamy możliwość zagrania w Unconventional Warfare, czyli taki format, gdzie można wziąć sobie jedną z 2 powiedzmy nietypowych rozpisek, jedną nastawioną na operatywów i komanderów, a drugą na ciężkie pojazdy.
I one ma trochę inną strukturę i można tam sobie co rundę dochodzą jakieś kolejne perki typu darmowy rozkaz, jakieś tam dodatkowe żetony, coś tego typu. Właśnie dla konkretnego typu jednostek. Taki przyjemny, o mało co standardowy Legion z lekkim twistem, który tam pozwala na różne dziwne kombinacje. Także to było takie całkiem przyjemne, szczególnie, że tam już wszyscy grali bardzo na luzie, no to w końcu side event, więc było miło i przyjemnie. A w niedzielę z kolei był duble, czyli 2 razy po 600 punktów na stronę. I tutaj format organizowany przez Ryana Śliwowskiego, gdzie scenariusze były dosyć śmieszne, bo na przykład w jednym z nich zdobyte punkty, zdobyte przez przeciwnika obiektywy zdejmowało się ze stołu i pstrykało nimi na stół z odpowiedniej odległości. Więc Tak, pamiętam, to było. to obiektywy potrafiły latać po stole w najdziwniejsze miejsca. Tak, jeszcze jakieś w ogóle deszcze, kamienne deszcze, że tam robisz jakiś ruch, podnosisz obiektyw i dostajesz tam chyba 4 czerwone kości, hita, rzucają na hity, giną ci żołnierze, takie śmieszne rzeczy, natomiast dobrze, że te eventy były, bo po prostu niektórzy nie mieli co robić, tak, w sensie no, cała niedziela w zasadzie była, jak nie dostałeś, no wolna, tak, więc sobota też, więc dobrze, że były te eventy i całkiem fajnie do nich podeszli organizacyjnie, nie mogę się przyczepić, nie miałeś wrażenia, że to takie na doczepkę, że tam no. Tak, na przykład Unconventional Warfare, jak graliśmy, dostaliśmy swojego sędziego. Mieliśmy po prostu jednego swojego sędziego w sobotę, który sędziował tylko nasze granie. Myśmy go wołali Rob, żeby nie mylić z sędzią z eventu głównego. Także tak, to było to przygotowane tak na zasadzie, że nie było to takie na odwal się. No. A całą niedzielę to była kupa śmiechu. 6. pytanie. Czy czuliście presję związaną z turniejem takiej wagi w końcu Mistrzostwa Świata? Tak, zdecydowanie tak. Była presja. Była presja zresztą, jak się patrzyło na zagraniczne teamy, to Niemcy rozbili swój obóz szkoleniowy na 2 dni przed i po prostu grali na tych halach między sobą 10 graczy z Niemiec, gdzie naprawdę ci topowi niemieccy gracze to zajmują, Denis chyba jest 6 na świecie, teraz Finn jest 3 według statystyk ELO i to byli ludzie, którzy nie odpuszczali do końca, oni metodycznie trenowali. Jak przyjechaliśmy tam, to patrzymy, dowiadujemy się, że już Niemcy są po 2 dniach treningu, nie? A my dopiero przyjechaliśmy, nie? Więc tak, presja była. Była presja, zresztą wszyscy tam mówili, ej ty słuchaj, bo ten Michael Berry zajął 2 miejsce na Las Vegas Open, ale ci współczuję, że na niego trafiłeś. Byli tam, ty słuchaj, ten gracz jest najlepszy w ogóle, tam wygrał jakieś 2 turnieje na południu, w Stanach Zjednoczonych, jest jakimś mega klepaczem, więc takie akcje były. Natomiast zawsze takie powiedzonko, nie będę oczywiście używał przekleństw, Oskar je dał, że z Warhammera 40 000 się wziął Skark, trafił Nekronów, ma ich pokonać. I w tej myśli po prostu grałem, natomiast presja oczywiście była i trzeba było sobie z nią radzić, tak? Bo niestety, ale na tym poziomie, jeżeli popełniałeś błędy taktyczne, to wróg ci ich nie wybaczył, tylko po prostu dopadał cię i to wykorzystywał i nie było przebacz. Zresztą ja tak samo robiłem wobec nich, więc nikt nie dawał ci taryfy ulgowej za to, że tutaj grasz. Nie? Tak, to mi z kolei w UK Mikołaj podniósł ciśnienie przed pierwszą grą. Grałem z Olim Direm, który zajął 5. miejsce na Mistrzostwach Świata. No i Mikołaj właśnie tak, no, Oli zajebisty gracz, 5. miejsce na Mistrzostwach Świata, ma tego Blizzarda rozkminionego, tego, no tak generalnie bądź dzielny. No ale jak się udało Oliego klepnąć, to już, że tak powiem, to z kolei dał mi strasznego boosta takiego w morale, na zasadzie, że już jak z nim wygrałem, no to już teraz może być już tylko lepiej i tylko łatwiej. Fajną rzecz mi jeszcze tata powiedział, że tam mówię mu, że właśnie gram tam z tym Michaelem, a on powiedział, no dobra, ale on jeszcze nie grał z tobą, nie? więc tak mi podniósł morale.
No ja myślę, Ale że zresztą cały team był wspaniały, wiesz, cały team, cała ta paczka, 5 osób z Polski, naprawdę nie mogłem narzekać na chłopaków, wszyscy się wspierali, wszyscy grali do jednej drużyny, mimo że to były indywidualne mistrzostwa, wszyscy się wspierali, wszyscy mówili, dobra, to ty jesteś kapitanem, idziesz dalej, tak, no i kapitan przegrywał, następny zostawał, tak, ale był ten fajny duch zespołu i to się utrzymało do UK GT. I fajnie, że są tacy gracze w Polsce, bo na przykład Niemcy mega się wspierają, mega działają razem i to jest naród, no, który gra zdecydowanie do jednej bramki, tak? Tak samo, nie wiem, czy tam Angola może nie, ale też było widać, że tam niektórzy sobie pomagają. Angola Gracze tak z mam Argentyny wrażenie, byli ciekawi. no, Angola tak mam wrażenie, że bardziej oni chyba w ramach swojego lokalnego sklepu, to tak. Tak, Mają tak, te tak, swoje że drużynki. zdecydowanie oni są przywiązani bardziej do sklepu niż do teamu, nie? Tak, tak. A Niemcy z No. kolei reprezentacja narodowa. I oni Tak, wszyscy mieli koszulki, wszyscy mieli te same koszulki z nikami różnymi, no tak, to było więc jest trochę jak zwycięstwo. drużyna zawodowa. Tak, to prawda. No, koszulki drużynowe też sobie zrobiliśmy. Tak, były. no myślę, że takie podejście jest bardziej budujące, w którym faktycznie wszyscy się wspierają, nie ma tej wewnętrznej rywalizacji, tylko idziemy razem jako ta drużyna, nie można powiedzieć. Wiadomo, że turniej No. indywidualny, ale lepiej dla morale, żeby się wzajemnie wspierać. Nie no, pewnie zawsze sobie żartujemy do zobaczenia w finale. No, dokładnie. 7. pytanie, także już powoli wyczerpujemy pulę pytań organizacyjnych. I to są te pytania też już te najnowsze, że tak powiem, najświeższe. Czy tereny były opisane, czy musieliście ustalać covery, trudne tereny i tak dalej przed grą za każdym razem z innym przeciwnikiem? Nie, ustalcie sobie między sobą. To i zarówno w UK, jak i na Worldsach było to samo. Nic nie było z góry narzucone. Tak, było ustalcie między sobą, 2 razy zdążyło mi się wołać sędziego, żeby rozstrzygnął, bo ja mówię, że ten teren jest taki, a wróg mówi, że ten teren jest taki, no i sędzia przychodził, rzucał kostką i tak to się odbywało w skrajnych sytuacjach, tak? Gdzie tam ktoś mi ściskał kit, że tam krzaczek jest heavy coverem, tak? więc tak. No ale no po prostu to szło błyskawicznie. Wszystkim graczom zależało na czasie, więc tam w ogóle nie słyszałem, żeby ktoś stalował i sobie tam szukał jakiejś drogi długiej do wyboru coverów i tak dalej. Czy mieliście jakąś dłuższą przerwę obiadową między grami? Tak. Zarówno w UK, jak i też na Worldsach było tak, że było po pierwszej grze była dłuższa przerwa na lunch, chyba godzinna. Tak. Tak, to ja w UK drugiego dnia miałem bardzo długą przerwę na lunch, bo po pierwszej grze przeciwnik po godzinie się poddał, więc miałem 3 godziny wolnego. Ale tak, generalnie u nich jest jakoś taki zwyczaj, że przerwa taka powiedzmy lunchowa jest właśnie po pierwszej grze i to wtedy wypada w okolicach południa. Tak, 12 gdzieś do 1. Mogę dodać tak organizacyjnie, że warto zaopatrzyć się w jakieś żarcie przed samym turniejem, w jakieś orzeszki czy coś, bo niestety na miejscu żarcia nie ma, a jeżeli już jest, to są ogromne kolejki i jest bardzo drogie, a poza tym żarcie w Ameryce jest bardzo, bym powiedział, chemiczne, więc my chodziliśmy sobie do sklepu takiego chyba jedynego ze zdrową żywnością na cały stan i szukaliśmy sobie właśnie jakichś orzeszków, nerkowców, borówek, czegokolwiek, co nie miało w sobie długiej listy składników i nie świeciło się w ciemności. Tak, generalnie zapas wody i zapas gryzaczków, właśnie najlepiej jakieś orzechy, bo to jest daje energię, a nie ma dużo cukru, Tak. także nie zmuli. To jest absolutnie podstawa przeżycia na turniejach. Chociaż są różne podejścia, na przykład widziałem, że Oskar pije dużo Coca-Coli, bo mówi, że to go pobudza i dzięki temu ma lepsze wyniki. Ja na przykład miesiąc przed Mistrzostwami Świata nie jadłem w ogóle cukru. W ogóle odpuściłem sobie cukier przez miesiąc, bo stwierdziłem, że nie chcę, żeby wpływało to na moje wyniki. Tak? Taką sobie dietę zrobiłem.
No to tak, jak widać podejścia są różne, natomiast No. ogólna rada jest taka, żeby mieć zapas czegoś do picia i czegoś do jedzenia. I teraz przechodzimy do, myślę, tej kategorii, na którą najbardziej wszyscy czekali, odnoszącej się już do gier na mistrzostwach. Także tu mamy 9 pytań, jest to najdłuższa kategoria, po niej będzie jeszcze jedna, troszeczkę krótsza. Także pierwsze pytanie. Jaka była wasza najciekawsza akcja podczas gier na Worldsach? No to ja mam taką, od razu mogę powiedzieć. Właśnie podczas gry z Michaelem Berry rozstawiłem się na prawej stronie. On tam wystawił swoje klony z Anakinem, Padme w jednym centrum i to był taki wielki mur, gdzie otoczył się dodżami, serżami, a ja w drugiej turze mu się teleportuję darkami na drugą stronę stołu i mówię, że słuchaj, ten punkt ostatni na intercepcie jest mój. Dają w tym momencie się rozbiega armią, jego cały plan taktyczny pada i doskonale miałem okazję, żeby wysnajpić Padmę z IG, podobijać oddziały, a ostatecznie mój Gideon w epickim starciu wręcz zabił Anakina. A nie, przepraszam, ciężko ranił, on uciekł, a potem go dobił Boba, więc dzięki temu zdobyłem w ogóle 2 razy bounty i Megas się zdziwił. Więc to była taka zagrywka taktyczna, chyba najlepsza, jaką wykonałem na całych mistrzostwach. Co do mojej takiej akcji na mistrzostwach, to w moim wykonaniu to chyba nic takiego nie było spektakularnego, natomiast spektakularnie dostałem, akcja, która ustawiła mi tak naprawdę pierwszą grę i to nie w negatywny sposób. Gra z Blizzardem na Bombing Run. Jedną z bomb mają u mnie Dark Trooperzy. Wyskakuje HRU, wbija im 5 krytów, 4 wundy, wyskakuje drugie HRU, wyrzuca 4 kryty, wbija 3 wundy i w tym momencie z 10-wundowego oddziału Darków zostały 3 rany. Ja tak sobie myślę, no to pograne. Też dostałem taką bułę z Anakina z Fire Supportem i też mi tam wbił 7 ran w Darków i to jest faktycznie smutne, bo nie da się z tym nic zrobić za bardzo. Wiesz, Anakin z Fire Supportem to jest jedno, ale HRU, które ma 1 impakta, to boli podwójnie. Tak. To prawda. To nie jest coś, czego się spodziewasz. Na pewno nie miałem jakichś wybitnych rzutów na tych mistrzostwach. Jeszcze jedna akcja mi się przypomina, gdzie taktycznie rozegrałem wroga. W 5. meczu trafiłem właśnie na bardzo mocnego gracza z Blizzardem i to, co zrobiłem, to taktycznie cofnąłem wszystkie oddziały na key positions do tyłu, uciekłem 2 ruchami i po prostu potem wróciłem powoli, ponieważ na key positions możesz wygrać nawet w ostatniej rundzie, dobiegając do terenu i to po prostu mi pozwoliło ograniczyć straty związane z Blizzardem i jego 4 oddziałami motorów. Tego ruchu już nie wykonałem na finale UK GT, a może by mi to dało też zwycięstwo, taka taktyka na Blizzard. Natomiast Blizzard już został w zasadzie zaorany, tak, na tą chwilę. No tak. To były 2 akcje. No, przypomniała mi się akcja właściwie 2 z turnieju parowego w niedzielę. Jedna to w wyniku drobnego niedogadania został mi oddział Royali w pustym polu, na którego zasadziło się HRU, więc gość strzelający HRU wyrąbał pełne 9 hitów, z których Royale obronili 8. To był jeden numer, a drugi numer to było starcie Vaderów, czyli ich Vader tam wygrał inicjatywę, odpalił Burst of Speeda, wleciał w naszego Vadera, o mało co go zabił, no ale jeszcze nie całkiem. No i tak sobie myślimy, no dobrze, no to teraz my. No, mieliśmy taki fajny, ładny, wysoki budynek obok, więc co? W push, Vader's Might. To był Vader Commander dla ustalenia uwagi, więc dzień dobry panu. Zapraszamy na dach. Fajnie, że masz Burst of Speeda, przyda ci się przy schodzeniu. A następną rundę sobie po prostu Vaderek postał i popatrzył na okolice. Nie udało nam się go zastrzelić, mimo że bardzo próbowaliśmy, ale wrzucenie go na dach było przesympatyczne. To jest zawsze mistrzostwo świata, jak wrzucisz wrogiego Vadera na dach z Vader's Mighta i potem patrzysz, jak tam bezradny macha rączkami, nie może zejść z budynku. To jest zawsze najlepsza sztuka, jaką można zrobić chyba w Legionie. Może warto grać Cybertroła na komanderze w takiej sytuacji.
Tak mi się wydaje. Znaczy, ja już się wielokrotnie przekonałem, że Commander bez Cyberfrawa właśnie się wykłada w takich różnych głupich momentach. Że gdzieś potem nagle się okazuje, że nie dobiegnie, zabraknie mu paru milimetrów i cały ten jego Relentless to jest tylko ładnym napisem na karcie. Jaka była wasza najbardziej pechowa gra i co się w niej stało? To ja mogę zacząć, bo będzie szybko. Zresztą już troszkę o tym mówiłem, właśnie zaczęło się od no tam, gdzie padł ten strzał z Blizzarda, no to pierwsza gra, czyli właśnie na dzień dobry. 2 strzały, 7 wundów w darki, a wisienką na torcie było tak, jak potem jeszcze Royale nie byli w stanie zabić oficera, który stał w pustym polu, mimo że byli w zasadzie całym oddziałem. No, tam dużo dziwnych rzeczy się działo, generalnie no nie szło, po prostu nie szło i tyle. Oddział Stormtrooperów nie był w stanie na przykład wbić jednego wunda motorkowi, no bo nie. No ja tak. Miałem jeden mecz zresztą z najlepszym graczem z Kanady, gdzie facet 2 pierwszymi aktywacjami z Dark Trooperów, z Fire Supportem, z moździerzy, zmiótł mi z planszy 2 oddziały Stormtrooperów i to już było ciężkie bardzo do wyciągnięcia. Natomiast najgorszego pecha miałem pierwszy rzut gry, grałem z Andrew, czyli ten 6. mecz, gdzie się walczy już o wejście do top 8. Andrew strzela Dark Trooperami, w mojego Bobę na 8 kościach wyrzucił 6 krytów, mój Boba rzuca na obronę, wyrzucił 0, w sensie 6 blanków, no i 120 punktów w pierwszej aktywacji, w pierwszym ruchu, w pierwszej turze poszło do piachu. No i to było bolesne i to mogło zaważyć trochę na wyniku meczu, tak. To było takie no smutne, bo na to nie miałem wpływu, nie? Ale Boba czasem takie akcje ma po prostu. Co zresztą Michał się świetnie przekonał, jak wrogiego Bobę, jak grał na sklepie, z Bartkiem grał, to 4 Stormtrooperów sklepało Bobę, wbił mu 4 wundy i poszedł do piachu facet 2 tury od gości, którzy kosztują tam 44 punkty, tak, więc nigdy nie doceniam siły buta Stormtroopera. Króciutkie pytanie. Czy przeciwnicy grali uczciwie? Tak, Nie miałem żadnej krzywej akcji, czy czegoś, co nawet mógłbym posądzać o jakieś wałowanie. Wszystko było full legit. Ja miałem taki mecz ze Shadow Foxem, ale to po prostu chyba gościu miał farta, bo przez całą grę wyciągał dokładnie takie żetony, jakie chciał. Przez 6 rund wyciągał najbardziej potrzebne żetony w najbardziej potrzebnym momencie, na najbardziej oddziale, który tego potrzebował. Więc to dla mnie w trakcie gry było dziwne, no ale po meczu, skoro z nim wygrałem, stwierdziłem, że dobra, no to chyba tak po prostu było, to chyba fart i tyle, nie? Mogło się zdarzyć, nie? Tak, dokładnie. I 4. pytaniem jest, ile rozegraliście gier na mistrzostwach? I to jest też krótka odpowiedź, chodzi tylko i wyłącznie o mistrzostwa, nie o cały pobyt. No to ja 3. No 6. Ile rozegraliście gier podczas całego pobytu w Ameryce? Łącznie z treningami? Tak, łącznie z treningami, tutaj wszystkie gry po prostu. Ile ich rozegraliście? Dobra. Jedną na treningu, 3 na main evencie, 3 na site i 2 na... Wychodzi mi 9. Mi 11. Ja więcej trenowałem troszeczkę. Ja w czwartek dałem się namówić Mikołajowi w końcu na jedną grę, ale generalnie to tak bardziej spędziłem to gdzieś się po targach. Jak długo trwały gry? I czy gracze wykorzystywali pełny czas? Czy te gry były dynamiczne? Czy jednak ludziom zajmowało trochę więcej czasu na podejmowanie decyzji? O, to tu mam historyjkę z kolei. A propos, też nawiązując do Team Spiritów i wspierania się jako drużyna, UKGE przed ostatnią grą Oskar do mnie mówi, słuchaj, grałem z tym gościem, uważaj na niego, bo on tak potrafi sobie czasem przystalować trochę. No i w pewnym momencie patrzę na zegar i mówię do niego, słuchaj stary, no ja cię nie popędzam, ale została nam godzina, a jesteśmy w drugiej rundzie. Więc może by tak jednak z 5-4 litery. No to graliśmy 6 rund pełne. Już nagle się okazało, że da się grać szybko i sprawnie. Ale generalnie
Raczej gry dochodziły do samego końca. Chociaż no, w UK 2 mi się poddało, ale to faktycznie już byłoby takie męczenie buły trochę, no, bo wynik jakby raczej się dramatycznie nie zmienił. Natomiast na Mistrzostwach Świata to wszystkie gry dogrywaliśmy dosyć. No ja tak, na Mistrzostwach Świata to miałem 3 gry, gdzie przeciwnik mi się poddał w tam chyba 4. turze i łącznie grałem chyba tam blisko 1,5 godziny, 3 mecze. Pozostałe 2 grałem do końca, szczególnie 5. mecz to już był taki, że no, na doliczonym czasie, tam chyba doliczyli mi minutę, już ostatnia akcja, ostatnia runda, ostatnie decyzje, gdzie no, walczyłem do samego końca. Zresztą ja miałem zasadę też, że no, żadnego poddawania się, żadnego wycofywania się, tak? Także walczymy do końca, bo to Mistrzostwa Świata, nie po to tam wydaliśmy 5 kafli, żeby, no sorry, dobra, wygrałeś, miałeś dobry rzut, ja idę tam sobie na kepsa, nie? To nie ta ranga, nie? Natomiast ogółem myślę, że dzięki Pierce'owi, którego miałem dużo w rozpiskach, bardzo te gry też na UK przyspieszałem, bo po prostu wroga kasowałem do jednego oddziału w 3-4 rundy i po prostu no sam Denis mi się poddał już na półfinałach w UK, tak? Więc to szybko idzie. I to jest też ważne, żeby szybko kończyć, jak dla mnie, bo nie zdążysz się namęczyć. Chodzi o to, że jak grasz gry do samego końca i wychodzisz z niej taki, wiesz, wymęczony, głowa ci paruje, mózg się zużył, to no, trzeba oszczędzać siły na następne mecze, nie? To ma dla mnie przynajmniej takie znaczenie spore, strategiczne, jak do tego podchodzisz. Tak, dobrze mieć tą chwilę czasu na oczyszczenie głowy przed następną grą. Tak, to jest bardzo ważne. Jak oceniacie poziom mistrzostw pod względem zaawansowania w prowadzeniu gier? I tutaj nie chodzi mi oczywiście o was, tylko bardziej o waszych przeciwników, których spotkaliście. To może ja zacznę. Przeciwnicy moi nie popełniali błędów. Nie zdarzyło mi się tak, żebym widział, żeby jakiś wróg wystawił się za daleko, za blisko, czy niepotrzebnie ryzykował. Grali na chłodno, bardzo precyzyjnie. To zwróciło moją uwagę. Faktycznie, no, pewnie, może trafiałem na takich cyborgów, ale jakby te wszystkie 5 gier moich było mega ciężkich. 6 przegrałem. Na Bobie to, że Gideon nagle szarżował, robił 2 aktywacje i robił jakieś cuda, dobijał oddziały, zabijał z miecza, dawał obserwacje, czy IG, który dawał komuś demoraliza 3 i potem jeszcze Gideon poprawił, ktoś dostawał 4 żetony stresu, na przykład na Wejderze i okazało się, że ma potem jedną akcję swoim Wejderem operatywem. Więc oni nie popełniają błędów, bardziej bym powiedział, że dawali się zaskoczyć niestandardowemu stylowi gry. To punktowało. Natomiast sami przeciwnicy najwyższej klasy. Duch fair play, walczący do końca, mający plan na bitwę od początku, od kiedy tylko podeszli do stołu. No jakby Andrew był najlepszym tego przykładem, gdzie on już mnie pokonał w zasadzie przy samym wyborze kart rozstawienia, a przede wszystkim przy wyborze strony, tak? Gdzie jakby już miał plan na bitwę i to mu oddaje, że naprawdę był bardzo dobrze to myślał, bardzo dobrze wykorzystał teren, który miał i w ten sposób ze mną wygrał. Już przed samym rozpoczęciem gry, przed pierwszym wystrzałem, no strategicznie zrobił po prostu, wykonał bardzo dobry wybór. No. Tak, tutaj zgadzam się z Arturem, że nie było właściwie przypadkowej gry. Na zasadzie, a dobra, jakoś to będzie. I to zarówno w UK, jak i na Worldsach to było widać, że każdy podchodził do stołu mając jakiś pomysł na grę i na to, co chce zrobić. I pilnował generalnie najróżniejszych niuansów. Dodam jeszcze od siebie, że najtrudniejszy przeciwnik, z jakim miałem do czynienia, to Finn z finałów UK GT, bo to był gracz najlepszy chyba z Niemiec, który dosłownie, jemu brew nie drgała na najmniejsze niepowodzenie, żelazne morale, bardzo na chłodno cały mecz prowadził, a przypomnę sobie, to już była 6. gra na UK i naprawdę to już jest taki poziom, gdzie widać, dlaczego ten gościu jest 3. na świecie, nie? Czy często trzeba było wzywać sędziego do rozstrzygania kontrowersyjnych decyzji? Ja nie wzywałem, po prostu mówiłem przeciwko, dobra, nie kłóćmy się, żal mi czasu, rób tak jak chcesz.
I tak wiedziałem, że sobie tam powiedzmy może poradzę w ten czy inny sposób, a jak nie, to rzucaliśmy kostką po prostu. I tyle. Jakby mi zależało na czasie. Rzadko wołałem, bardzo rzadko. Jeżeli już, to chyba 2 razy mi się zdarzyło, że mata jest za krótka, nie? I po prostu trzeba było wyznaczyć inaczej obiektywy, bo macie brakowało na przykład 2 cali, nie? Skurczyła się w praniu. To czegoś takiego nie spotkałem, natomiast ogólnie miałem takie podejście jak Artur, że raczej jakoś tam się dogadywaliśmy przy stole, bo bardzo często odpuszczałem w jakichś spornych sytuacjach. Właściwie chyba tylko raz czy 2 wzywałem sędziego i to kiedy już absolutnie byłem pewien, że mam rację, no ale przeciwnik chciał usłyszeć jakby niezależną opinię, więc proszę bardzo. To reszta chłopaków miała gorsze sytuacje, szczególnie Oskar tam miał z jednym przeciwnikiem, jak pamiętam, sytuację, który sobie przestawiał tereny w trakcie gry, w trakcie ruchów, nie? I Oskar mówił do niego, no ale stary, co ty robisz, nie? No więc jakby, czy tam nawet były takie sytuacje, że walili chyba pięścią w stół, żeby jakieś modele zwalić, no były takie sytuacje, gdzieś tam słyszałem o nich, ale... Oskar miał jeszcze spiny z tym gościem w ostatniej rundzie, co przegrał o włos tam o przesuwanie obiektywów. Tak, było coś takiego, no. Ja słyszałem o historii od Shadow Foxa, który grał z przeciwnikiem, że ten po prostu wsadzał rękę do worka i trzymał tam jeden żeton, który potem wyciągał. I ten Shadow Fox go złapał za rękę, zawołał sędziego, a sędzia podszedł i powiedział, no ale co ty robisz, dlaczego go łapiesz za rękę? No tamten mówi, że oszukuje i go złapał na gorącym uczynku, a sędzia mówi, gdzie tam, masz tam karę i siadaj cicho, nie? Tak to wyglądało. Za to, że po prostu dopuścił się czynu dotknięcia przeciwnika, nie? Cóż, no to powinien po prostu nie dotykać i zawołać, no wiadomo, ten by pewnie puścił, ale już by Ciężko może zwrócili udowodnić uwagę. też, nie? No, Ciężko to udowodnić, może też wykonać taki ruch, żeby ustawić atrapę z telefonem i powiedzieć, dobra, to się nagrywa. Może w ten sposób, nie? Innego chyba nie widzę. no dlatego jeśli kiedyś się wybiorę, to od razu mówię przeciwnikowi, że słuchaj, ja tutaj mam sprzęt, nagrywam sobie relacje, przy okazji w międzyczasie nagrywam nasze ruchy. Wszystko, Pokażę rodakom, jak ci moje tyłek w 3 tury. tak, więc wszystko będzie uczciwie, a wiadomo, że potem szkoda mi baterii, więc sprzętu nawet nie włączam. Bo tutaj, no niestety, ale tu trzeba oszczędzać baterię i nie ma czasu, no. Przede wszystkim nie ma czasu i... No. Jakbyś chciał streamować na internecie z wykupionym w Ameryce, to wyszłoby cię bardzo drogo. Ja zapłaciłem za internet w Stanach 500 zł ponad, nie? No to właśnie. To streamować to w ogóle No, ciężko. Czy stoły były bardzo zastawione, czy zdarzały się patelnie? może Michał, ty pierwszy. Dobra, tak właśnie próbuję sobie przypomnieć, ale nie, takich oczywistych patelni nie kojarzę. Było tak, że raczej generalnie było sporo loss blockerów, a przynajmniej najmniej było dużo elementów do cover, tak żeby była taka totalna patelnia, to w tak zwanym amerykańskim stylu, jak to się u nas kiedyś żartowało, to nie kojarzę nic takiego. Tak, ja zwróciłem uwagę na 2 rzeczy. Po pierwsze, na stołach były wszystkie rodzaje coverów, czyli lighty i heavy. Były tereny area, czyli te obszary, gdzie się poruszają wolniej żołnierze. I bardzo ciekawa rzecz, wszystkie loss blockery były ustawione minimalnie troszeczkę za zasięgiem 1 od krawędzi stołu, ale loss blockerów nie spotkałem na środku stołu, czy w ogóle w tej strefie jakby środkowej, poza strefami rozstawienia. I to było ciekawe, że jakby byłem w stanie, byłeś w stanie strzelać przez cały stół. Tam może był jeden stół, gdzie było po prostu miasto z wysokich kartonów i faktycznie było może ciężko z nim wzroku, ale tak to nie było loss blockerów w strefach środkowych. Tak, amerykański styl jest taki, że właśnie na środku nie dają loss blockera i o to key positions rzeczywiście trzeba walczyć. Tam raczej u nich się nie zdarza, żeby na środku stołu był totalny loss blocker. Ale nadal jesteś w stanie wykorzystać oczywiście covera, ten teren i jakby no w trakcie bitwy naprawdę ma to znaczenie, tak? Tak. No mi się raz zdarzyło to zepsute ATST.
to produkcji FFG na samym środku. No, Jako teren Okej. środkowy, jako key position. No i to, bo to jest takie, no, miejscami widać, miejscami nie widać. tak, zgadza się. To jest taki, powiedzmy, teren nieoczywisty, no. A jak się na to zapatrujecie, że właśnie, że nie ma tego terenu na środku, bo nawet pamiętam, że w którejś mojej grze w Galaktyce na Galaktyce zdarzyło się, że po prostu mieliśmy budynek na środku, gdzie wiadomo, że to ma duże znaczenie dla hostage'a chociażby, który gdzieś tam może zrobi mniejszy ten speed 1 niż normalnie by zrobił, nie wykorzysta tego maksymalnego, że tak powiem, potencjału. Znaczy mi się takie coś podoba, bo po pierwsze nie jest nudno, w tym sensie, że jak grasz key position, to nie dojdzie do sytuacji, gdzie po obu stronach staną sobie gracze za loss blockerem i po prostu jest kwestia tego, kto więcej figurek dopcha na środek. Bardzo I się z tym zgadzam. Tak, i tak samo w intercepcie, że no właśnie wchodząc na ten środek musisz mieć plan, musisz mieć pomysł, jak to zrobić, jak sobie poradzić z tym, że dostaniesz ostrzał. Więc było to bardzo sprawiedliwe. Zresztą ja kilka gier, chyba tam 2, rozegrałem na przykład na zupełnie pustym stole, bez terenów, żeby się przygotować na granie na patelni tak zwanej. I takie testy sobie zrobiłem. Natomiast z Galaktyki w ogniu nie chciałem brać wzoru, dlatego że w Galaktyce w ogniu faktycznie jest dużo jakichś takich lossblockerów wysokich, dużych, czy czasami są linie muru wręcz przez cały stół. No jak ja na Galaktykę w ogniu jechałem rozpiską na walkę wręcz, to czułem się jak ryba w domu, bo byłem w stanie po prostu dojść do wroga bez ostrzału nawet czasem i go wykończyć w tej walce wręcz. Natomiast w Stanach nie miałeś takiej opcji i te rozpiski na walkę wręcz musiały bardzo kombinować, jak dojść z najmniejszymi stratami własnymi do wroga. I też w Stanach nie było takich w zasadzie rozpisek, które szły prosto do kombatu. Chyba Michał trafił na najgorszą z nich, w sensie na Obiego i Anakina w jednej rozpisce. Prawda, grałeś z tym chyba Republiką. Tak, o Jezu, to było straszne. A zresztą Ken też się, to było po prostu rozpiska, przez którą nie szło się przegryźć. Wbijałem Anakinowi 7 hitów i on rzucał jednego save'a. No zresztą to był turniej, gdzie było dużo tych republik i dużo republik się okopywało. Nie? Samo z siebie miał po prostu tyle dodge'a, tyle surge'y, że te loss blockery, jakbyś do tego dodał, to byś nie miał szansy tego zniszczyć. Nie, w ogóle odpada, nie? Więc tereny bardzo sprawiedliwie ułożone i bardzo fajnie się grało na tych stołach. I była wysokość 2 też, znaczy była wysokość 1 na stołach często i była też wysokość 2, w sensie, że naprawdę te wysokości po zmianie zasad się przydawały i fajna to była gra, właśnie taka pokazanie ludziom, że to jest 3D, że tu się wchodzi na te tereny, że trzeba to wykorzystywać, że ten jump ma znaczenie, to było coś genialnego, to było dla mnie coś takiego nowego po tej zmianie zasad, czego w Polsce do tej pory nie widziałem, tak? Tak, Amerykanie bardzo, bardzo poszli w górę z terenami po zmianie zasad. No to Tam tereny o wysokości 2, przy czym ta wysokość 2 to znaczy, że po prostu, że one są trochę wyższe od 1, bo to już też wystarcza, ale to właśnie, że ten jump 2, czy konieczność wchodzenia na raty, albo tylko w określonych miejscach, że można wejść na dany teren zwykłym climbem, to było widać, że dużo takich terenów się pojawiło. Tak, to było super, bo to pozwalało ci wykorzystać twoje umiejętności. Jak dobrze ten teren wykorzystasz i go opanujesz, nie? To było fajne. Tak. To właśnie ta gra w Ameryce, tak właśnie, no to było to clue. To pokazywało, jak dobrym jesteś graczem, a nie jak dużo masz rozblokerów na środku i jak szybko ten twój Vader dojdzie do walki bez żadnego ostrzału, nie? to przechodzimy już do ostatniej kategorii. Jest to kategoria zatytułowana Pytania ogólne, ale spokojnie tutaj dalej siedzimy w temacie legionowym, także tutaj nie będziemy pytać o żadną wiedzę ogólną. Jak oceniacie umiejętności naszych graczy na polskich turniejach takich jak Galaktyka w ogniu na tle graczy z Mistrzostw Świata? I nie chodzi tutaj tylko o osoby, które pojechały od nas na Mistrzostwa Świata, tylko ogólnie powiedzmy tą polską scenę, polskie turnieje, tutaj Galaktykę dałem dla przykładu, mówię tutaj ogólnie o całej polskiej scenie. Jak jeździcie na jakieś turnieje też poza Warszawą, to z takiej perspektywy patrząc i porównując to do tych ludzi właśnie już na tym szczycie, można powiedzieć, mistrzostw. Czy dużo nam do nich brakuje? Ja tam uważam, że miejscami to im dużo brakuje do nas.
Okej, Niemcy są pewnym ewenementem, bo oni naprawdę wywindowali tutaj poziom pod sam sufit. Natomiast ogólnie uważam, że jeśli chodzi o poziom gry, to Polacy generalnie stoją wysoko w bitewniakach i Legion tutaj zupełnie nie odbiega od średniej. I mamy dużo do pokazania. Fajnie by było, jakby więcej osób od nas miało okazję pojeździć na zagraniczne turnieje, bo naprawdę mamy mnóstwo dobrych graczy, którzy są w stanie dobrze zamieszać w tym światowym kociołku. Na przykład wiem, że Świetlik, który nie jeździł ostatnio na Galaktyki w ogniu, wziął udział w kwalifikacjach na Worldsach, biorąc po prostu 3 oddziałów Dark Trooperów i Gideona i wygrał, zajął pierwsze miejsce, nie? W ogóle tak, bo on jest normalnie graczem w Armadę, co nie każdy o tym wie. Tak sobie pojechał, wiesz, side-eventowo sobie pojechał na te kwalifikacje, po czym je wygrał i dostał zaproszenie na Mistrzostwa Świata, nie? Więc to też pokazuje, jak bardzo niektórzy gracze w Polsce są mocni, bo ja bym nie pojechał z taką pewnością, przynajmniej wtedy, na kwalifikacje i powiedział, dobra, no to jadę wygrać je, nie? Więc tak. Co do poziomu, na pewno tak. W Polsce nie ma czegoś takiego jak coache, to zauważyłem, że w Niemczech jest, że chyba tam 1 czy 2 osoby z teamu mają taką rolę coacha, który prowadzi tych graczy, który mówi im, co robisz źle, co dobrze, więc to jest fajne. To zrobiło na mnie wrażenie, że tak Niemcy do tego podchodzą, natomiast w Polsce jest na pewno grupa 15-20 bardzo mocnych osób, którzy mogą walczyć spokojnie na światowym poziomie. No na pewno w naszym sklepie właśnie wiem, że Oskar u nas na przykład zaczynał grać, Michał przecież też zaczynałeś u nas grać, prawda? Też, no, wiele osób trenowało w Paldynacie i tam mój ojciec też jakby tych graczy dopinguje, mówi im, co ma brać i jakby ten poziom, no ciągle to mamy, zresztą ja powiedzmy w Warszawie chcę się skupić właśnie na tym, żeby podnosić poziom graczy i właśnie organizuję turnieje w tym celu. Pierwszy się niedługo odbywa. No i no jakby chcę, żeby jak najwięcej osób z Polski jeździło. Uważam, że mamy świetnie, bardzo dobrze myślących graczy, którzy myślą co najważniejszy w sposób nie stereotypowy, nie metowy, w sensie, że Polacy potrafią pojechać rozpiskami, którym nikt nie gra i zająć bardzo wysokie miejsca, bo na zachodzie, w Ameryce to szczególnie widać, chyba nie mówiliśmy o tym, że typu 20 graczy bierze tą samą rozpę, kopiuj wklej, potem kolejny 20 bierze inną rozpę, kopiuj wklej i grasz tak po prostu, wiesz, wojnę klonów, nie? A w Polsce tego nie ma. I to jest fajne, że ludzie w Polsce myślą samodzielnie. Na zachodzie trochę inaczej to wygląda, a szczególnie tym dalszym. Jest większa różnorodność, to też w sumie można się lepiej przygotować na właśnie takie różne warianty u przeciwników, jeśli by się pojawiły, nie? Takie zaskoczenia. Tak, ale Amerykanie rzeczywiście mają dużo większe taki zwyczaj grania Flavor of the Month. No i stąd między innymi teksty właśnie, że Blizzard jest OP, Darki są OP, czy coś innego jest OP, bo oni po prostu jak ktoś wsiądzie na Blizzarda, to tam połowa ludzi przechodzi z Blizzardem na turniej. Tak, ale bądźmy też świadomi, że są gracze tacy jak właśnie Finn z Niemiec, którzy grają tylko, do tej pory grali tylko jedną rozpiską przez 2 lata i tak ją wymasterowali, że no, nie masz podejścia w zasadzie. On jest przygotowany na każdą sytuację, nie da rady się go zaskoczyć. Więc tam też są tacy gracze, gdzieś tam czyhają na ciebie, jak pojedziesz, nie? Musisz być tego świadomy. Z jakiego powodu według Was mistrzostwa były zdominowane pod względem ilości przez Battle Force Imperium Blizzard Force? To już trochę z Michałem chyba odpowiedzieliśmy, że oni po prostu, Amerykanie w taki sposób myślą, nie? I Amerykanów z zasady tam jest dużo, bo dużo mają takich turniejów zaproszeniowych. W Polsce taki turniej na przykład się nie odbył kwalifikacyjny, na czym boleję do tej pory. A w Ameryce ich było na pęczki i mnóstwo graczy się stamtąd dostało i brało po prostu kopiuj wklej tą samą rozpę. To nie świadczy o tym, że tamten Blizzard był po prostu taki mocny, tylko myślę, że tam topowa czołówka graczy wzięła właśnie Blizzarda i tak wywindowali jego wyniki do takiej ponurej sławy, bym powiedział, nie? Tak, przy czym Blizzard no, nadal był mocny. To Worldsy też był ten moment, że dla wielu graczy już jakby rozwiązało tego Blizzarda. Wiedziało już trochę, jak sobie z nim radzić, więc to też nie był tam jakiś super turbo popularny.
ale oczywiście popularny był. Natomiast nadal mimo tego to była mocny archetyp, Mocny który... archetyp i Tak, dowodzony przez mocnych graczy, tak? Bo tak. Który jakby też wielu osobom być może uważali, że pozwalał nadrobić jakieś tam braki skilla. Tak? tak, to prawda. Na przykład na UK GT pojechałem Rebellią, bo ogółem Rebelia nie dostała się do top 8 na Worldsach i mówili ludzie, że jest cienka, że trzeba ją wzmocnić, więc wziąłem rozpę Rebelii, pojechałem na UK i dotarłem do finału, żeby udowodnić, że się mylą, tak? I jakby to nie chodzi o to, że jakaś frakcja jest słaba, tylko uważam, że tak się składa, że najlepsi gracze z czołówki grają najczęściej Imperium, bo po prostu Imperium jest cool. Ty chcesz siać terror, a nie być terroryzowanym. To jest proste, nie? Znaczy, wiesz, kiedyś było też tak, że na przykład Rexstar dominował i to dominował Tak. dużo bardziej niż Blizzard. To jest też trochę tak, że najlepsi gracze z czołówki biorą listy, które w ich ocenie dają im też największe szanse na zwycięstwo. To prawda. Tak? Bo to skillem oczywiście, że gra czarnie rozpiska, ale no nie weźmiesz czegoś, jak to Amerykanie nazywają junkie, tak? Takiego trochę śmiechowego czy klimatycznego na Mistrzostwa Świata, bo jest fajny. Tylko dlatego, że jest fajny. Tylko ta rozpiska musi działać. A Blizzard Pamiętajmy, że... działał. Nie oszukujmy Tak, się, tak, Blizzard tak. działał dobrze. Ale było też 20 list na Dark Trooperach i to 2 oddziałach, tak? Tak. Też było tego mnóstwo. Pamiętajmy też, że Mistrzostwa Świata wygrał Luke Cook drugi raz z rzędu rozpiską, która była zmodyfikowaną wersją archetypu z 2018 czy 2019 roku. No tak, on właściwie takim dobrym retro zagrał. Tak, Poza tak, tym, tak. że tam był IG-88, to no i Boba był już A wszystko było po po staremu, nie? Tak. Więc bez zaskoczeń pod tym względem, Tak. ale zdecydowanie Legion jest najlepiej zbalansowaną grą ze wszystkich gier bitewnych, jakie znam, najbardziej dynamiczną i uważam, że to jest idealna gra pod turnieje, przebija pod tym względem Warhammera, inne gry bitewne po prostu, jest w dobrym klimacie też i naprawdę nie ma co narzekać, że tam Imperium jest silniejsze, to nie o to chodzi po prostu, to chodzi o to, że najlepsi gracze wybierają tą frakcję, bo po pierwsze jest ich ulubioną, a jednocześnie potrafią z niej wyciągnąć najwięcej, tak? Tak jest. Co myślicie o najnowszych zmianach punktowych wprowadzonych przez AMG? Nie ma Blizzarda. Powiem tak, No. pytanie o Blizzard jeszcze będzie, więc na razie go zostawmy. Chodzi tutaj o Okej. zmiany punktowe. No tak, przy czym zmiany punktowe były głównie podyktowane Blizzardem, no nie oszukujmy się. Głównie dostali Mhm. pudełku Blizzard Dark Trooperzy, więc trochę nie da się tego uniknąć. Uważam, że było zasłużone. Oficerowi imperialnemu dostało się trochę rykoszetem, moim zdaniem zupełnie bez sensu, no ale no okej, dostał to dostał. Za to Vader się zrobił. Kuka, nie? Myślę, że bardziej ogólnie z powodu Blizzarda, ale to takie już troszkę, wiesz co, może też dlatego, że jego konkurencja w Imperium jest naprawdę średnia i on rzeczywiście, różnica między oficerem a na przykład Wirsem, który jest tak naprawdę oficerem plus, była na tyle duża, że tego Wirsa nikt nie brał. Tak, Teraz między oficerem z lornetką a Wirsem masz 12 punktów różnicy, jeśli dobrze liczę. które warto To już- dopłacić. To już można się zastanowić, czy karty Wirsa i lepsze strzelanie i większa wytrzymałość to nie Nie są są tego warte warte. tej dopłaty, tak. Według mnie są. Że dzięki Wiesz, temu robi- Wirs... Mów. Tak, robi się po prostu sensowną alternatywą. Myślę, że częściej go zobaczymy na stole, więc pod tym względem powiedzmy, że zmiana była sensowna. A Dark Trooperzy musieli dostać trochę w górę. To było naturalne i nadal uważam, że nawet przy tym koszcie są sensowną opcją. Tylko że nie są po prostu tak absurdalnie tani, jak na to, co robią. W mojej opinii niepotrzebnie ich podrażali, tylko powinni zostawić tą zmianę na gwardii, żeby nie mogło ich gwardianować. Chociaż zgadzam się z Michałem, oni nadal są bardzo dobrym oddziałem. Nadal są bardzo mocni. Pamiętajmy, że maczeta im nie podrożała i jesteś w stanie tanim kosztem stworzyć 2-3 oddziały Dark Trooperów, tylko że z maczetami. I może w tym kierunku to pójdzie.
Nie wiem, dlaczego mój Cassian potaniał o 10 punktów, bo na UKGT robiłem nim cuda i w ogóle jakby tą rebelią zmierzyłem swoich przeciwników, więc dzięki temu ja się cieszę, bo udało mi się wsadzić oddział Pathfinderów pełny zamiast jednych snajperów, a to jest duża różnica. Tam zyskałem na rozpisce z 20 coś punktów, więc to jest dużo. Boba podrożał. No i tutaj już się zastanawiam, czy Dindarin nie jest już solidną konkurencją dla Boby, w Imperium przynajmniej. Chociaż i tak pamiętajmy, że ten Boba był niewykorzystywany, niezauważany, powiedzmy, przed Wordsami. Mało kto o nim myślał poważnie. A on tak naprawdę dostał drugie życie dzięki temu, że wyszedł Boba Daemo. Natomiast tak, Republika, podrożały Bark Speedery, potaniały Fluttercrafty, więc jeżeli ktoś gra Republiką, niech rozważy zainwestowanie w Fluttercrafty, bo Pierce jest bardzo w cenie. Znaczy barki chyba nie dostały żadnych zmian punktowych. Przynajmniej z Nie, tego, co bark- pamiętam. Nie Barki dostało, się to nie Fluttercrafty. Tak, Okej, Fluttercrafty. Fluttercrafty potaniały. No. Platformy, I uważam, że te Fluttercrafty. Fluttercrafty za 70 punktów, chyba teraz tylko 70, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to tak, 70, tak. 6 taniej niż bark z rakietą. To są bardzo, bardzo opłacalne, szczególnie, że mogą mieć Pierce'a. Co tam jeszcze potaniało? Tak sobie myślę. Jest jeszcze jedna rozpiska, którą uważam, że ludzie powinni wsadzić do rebelii, jeden oddział. I łeby do Imperium. Uważam, że za 50 punktów, 4 HP z czerwonym pancerzem i 5 kostek czy 7 kostek ataku jest to świetny oddział, tylko po prostu ludzie jakby, nie wiem, nie widzą tego, nie zauważają tego potencjału, że wsadzając 3 snajperów i 3 łeby za 300 punktów masz 6 aktywacji. To jest bardzo dużo. Bardzo fajnie też potaniały te bajki do syndykatu, bo 65 punktów do rebelii na przykład, możesz wsadzić 2 oddziały bajków. Uważam, że bardzo dobrze będą uzupełniały siły rebelii. Jeszcze masz tak, potaniał Grievous. Grievous uważam jest doskonałym wyborem do separatystów, najlepszy ich commander, przynajmniej jak dla mnie, dlatego że jest po pierwsze bardzo wytrzymały, jeżeli potrafisz go kitrać za terenami, to ten facet robi różnicę, a teraz pistolet jego jest za darmo. Kalus będzie też widziany na stałach, bo potaniał 15 punktów i dlaczego by tego nie wykorzystać? Gość, który jest odporny na Pierce'a w walce wręcz, po prostu ma gorszą broń niż Gideon. Także tych zmian było sporo i Tautany potaniały. Myślę, że też mogą odzyskać swoją pozycję. Bardzo tani jest zapomniany oddział, uważam, że bardzo mocny, czyli Land Speedery. Zresztą te taksówki A5 do rebelii, do syndykatu też uważam, że są dobre i też powinny być częściej brane na stole, ale przede wszystkim Landspeeder w pełni wyekwipowany z 2 strzałami to jest tam koszt 90 punktów, tak? Za maszynę, która ma 6 życia, armora 3 i wpakuje w ciebie 10 kości za każdym razem. Widzisz, to jest właśnie stwierdzenie, dlaczego dobrze, że Dark Trooperzy dostali. Ciężarówki i inne takie rzeczy zniknęły ze stołów, bo nagle wszyscy zaczęli brać wiadra impaktu na Darku. Dokładnie. To Ale jest tak naprawdę myślę, że większy teraz problem z wrócą. Darkami niż to, że oni sami są twardzi. Myślę, że teraz troszkę się to unormuje, bo jak już Tak. ten nerw Dark Trooperów spowoduje, że nadal da się, nie są niegrywalni, natomiast pozwalają na wzięcie w rozpisce i nie będą już tak bardzo wykrzywiać mety samą swoją obecnością. To prawda. A coś powiedział, jakby spotkał 3 oddziały Dark Trooperów z maczetami, które w ogóle nie podrożały, kosztują po 120 punktów. Nie wiem, i nadal się zastanawiam właśnie, czy oddział taki do walki wręcz, czyli maczeta i dodatkowy koleś, to nie będzie nowy ten. Też mi się tak wydaje, że może to pójść w tą stronę. Natomiast Laila była A5 w stanie zająć tam drugie miejsce na Mistrzostwach Świata. Tak? Mimo tego, ona wzięła tą ciężarówkę, mimo tego, że każdy gadał, że tam będzie 1 milion impakta i była w stanie nadal walczyć o wysokie pozycje. Nie, oczywiście, że tak. Po prostu ta ciężarówka była goła, bez broni i nikt nie chciał do niej strzelać. Tak. No tak jak Lub Cook, który na pytanie, co zrobisz, jak spotkasz Dark Trooperów, nie mając w zasadzie impaktu w liście, stwierdził, no po prostu ich nie spotkam. No, ale to jak masz trochę zadziałało. pieniędzy, jesteś w stanie dofinansować kogoś, żeby nie trafić. No.
Ale tak, miał takie podejście, na nich nie trafił, widać, że ta wiara zadziałała, to może jest ten element, który dawał mu przewagę nad wrogami, nie? No ja to jeszcze jestem ciekaw, jak pozmieniali te punkty, teraz Grievous ma darmową broń, Cassian ma darmową Padmę, No. dalej płaci 5 za swoją, no i Ark Trooperzy, którzy dalej płacą dychę za swój jetpack, którego, no pomijając to, że Arków za często się nie widzi, to jednak, no sorry, ale to daje tylko Jumpa 2, a przy nowych zasadach wspinaczki, gdzie często jednak, przynajmniej u nas jeszcze gra się te tereny do wysokości 1, no wystarczy nam climb często, mimo wszystko, no. Mhm. Za No dychę tak, to trochę prawda. drogie. Także tu też Tak. ciekawe Publika rzeczy. skorzystała najmniej na tych zmianach, tak? No na pewno Znaczy, pojawiły się nowe, ciekawe archetypy pojazdowe, bardziej właśnie fluttercrafty, platformy, to myślę, że w tę stronę no są rzeczy, które na pewno można było jeszcze zmienić, jak na przykład Anakin mógłby być troszkę droższy, Obi-Wan z kolei mógłby być tańszy, Chieftain, który moim zdaniem, no przepraszam, ale to jest troszkę pomyłka, niestety on nie wnosi zbyt ciekawych rzeczy do armii. No, to się z tobą nie zgodzę, bo No, uważam, nie że rozważam. Chieftain jest genialnym komanderem, bo wziąłem go raz na galaktykę z 3 łukimi i zająłem 3 miejsce. 3 razy tam wygrałem mecze. Chieftain jest po prostu tańszą wersją Obi-Wana, który ma Morale 2, ale co ważne ma Indomitable'a i dzięki Padme, która może mieć Inspiring Presence, może mieć Morale 3 z Indomitablem. Jest to gość, który może wytrzymać w kombacie Vadera, jak ma trochę szczęścia w kościach, bo Dodge sam generuje z ruchu, więc jest w stanie te strzały podbijać, znaczy tego Pierce'a zbić w walce. No, strzela na zasięg 3 z Pierce'em, ma 7 życia za 100 punktów. Gość jest, jak dla mnie, jednym z najlepszych wyborów w rozpisce i wcale to, że go będziesz miał w rozpisce, nie przekreśla tego, że nie możesz mieć Anakina, tak? Po prostu to jest taki ten Wookiee Command, ten Chieftain to jest odpowiednik Maula, że to jest taki skalpel, który musi się wbić w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. No to tak jak mówię, ja po prostu mam troszeczkę inne doświadczenie z nim związanym. Ilekroć go brałem, tylekroć się na nim w zasadzie zawodziłem, czy to na jego strzelaniu, czy no tutaj właśnie w wcześniej wspomnianej walce. I wychodziło po prostu na to, że w jego miejsce mogłoby być coś innego. Ale to jest wiadomo, kwestia ilości rozegranych gier, prowadzenia i tak dalej. Oskar ostatnio się zawiódł srogo na Obi-Wanie, bo testował Republikę z Padme Obi-Wanem właśnie z Kodim i niestety Obi-Wan w walce wręcz wyrzucał te 3-4 hity i słabo to wyglądało, nie? Więc jakby, a Chieftain ma tą samą pulę ataku. Tak. I jeszcze Chieftain może mieć Tenacity bez problemu. I technicznie w sumie ma nawet troszkę lepszą, bo serżuje te Bo trafienia ma wszystkie. konwersję na kryta, nie? No Nie, na właśnie. hita, nie na kryta. W Na Republice hita, za tak. dużo nakrytów nie można było. No tak. No Wiadomo, ale jest jak Cody, się tak. jest teraz solidny, nie? Szczególnie, że Cody może teraz dawać dyrekta rozkazy Fluttercraftom, które potaniały i jest fajny. Natomiast Cassian, który, jak zwróciłeś uwagę, pistolet ma za darmo, no ten gościu to jest przerażająca broń do wbijania ogromnej ilości woundów, czy to pojazdom, czy to wszystkiemu, co nie ma Situational Awareness. No dla mnie to jest prezent po prostu, tak? To jest idealny zabójca i nie powinien potanieć. No ale to właśnie to, że ludzie nie grają, nie? Więc miejmy nadzieję, że teraz ludzie troszeczkę się ogarną, zobaczą, że to faktycznie wystarczy troszkę ograć, wiadomo, nie? Nauczyć się jak to prowadzić i okazuje się, że jest to coś dobrego, nie? Powiem Ci, że chyba nie będą grali Cassianem, bo jest to po prostu bardzo trudne do grania. Tak? To nie jest samograj. Sam bohaterowie jak Gideon, którzy są łatwi w prowadzeniu, czy tam Cody, czy no nawet Anakin, powiedzmy od biedy, Cassian jest bardzo trudny. Wiesz co, teraz bardzo dużo testuję Cody'ego, więc tutaj też nie do końca mogę się zgodzić, jeśli chodzi o prostotę, bo ma po prostu dużo opcji, nie? I te karty trzeba też sensownie wykorzystać. Natomiast, no to tutaj Zgadza z się. Cassianem to nawet nie będę, że tak powiem, wchodził w dyskusję, no bo masz tutaj ogromne doświadczenie na ten temat. Ja nie mam żadnego doświadczenia w prowadzeniu Cassiana. Czy wiesz, Także Cody jest o tyle prosty, że on może siedzieć na zasięgu 4 i nikt go nie wyhaczy, a Cassian musi być na zasięgu 1-2, żeby był skuteczny i wystarczy, że go wystawisz z infiltracji nie tam, gdzie trzeba i już możesz przegrać grę na starcie, nie? Codym, jak go źle rozstawisz, nie przegrasz, bo jesteś nadal daleko od wroga, nie?
To jest ta różnica jakby podstawowa. Owszem, zgadzam się, Kodi też nie jest mega prosty, bo musisz wyznaczyć, kogo będziesz tam tankował, znaczy inaczej, komu będziesz oddawał strzały z jego tam pipu chyba 2, tak? No to najlepiej, no właśnie to już też wchodzimy w takie kwestie listy buildingowe, gdzie tam grając Kodiego 2 fajnie byłoby mieć Guardiana, więc fajnie dorzucić Boyla, tu musisz też dobrze dorzucić pojazdy, żeby korzystać z Directu, więc no to już takie Dokładnie. czyste techniczne kwestie, o tym można by zrobić oddzielny w ogóle podcast, także... Zgadzasz się. To jakieś słowa podsumowania co do zmian punktowych? Tak, jednym słowem, na plus, na minus? Na plus, dobry kierunek. No, tak, też uważam, że na plus. Najważniejszą zmianą jest brak Guardiana na Dark Troopera. To jest najważniejsza zmiana. Co myślicie o zmianach w Blizzard Force wprowadzonym przez AMG? No, super. O ile jeszcze tam podrożenie tych crew, to jeszcze mogło przejść, czy tam podrożenie oficera, to już wywalenie Vadera z listy operatywa flafowo jest bardzo słuszne, bo on nie był podczas HOT łowcą Jedi, podczas bitwy o HOT. No myślę, że położyło tą listę, tak. Vader Commander jest dużo łatwiejszy do skontrowania niż Vader Operative. Nie wiem, jakie zdanie ma prawda. Michał. Tak, zgadzam się. Uważam, że zmiany Blizzarda to jest dokładnie to, co trzeba było, żeby troszeczkę go unormować, a nic więcej, co było zbędne. Mówię, no z tym oficerem można dyskutować, bo tutaj dużo rozpisek imperialnych dostało rykoszetem. Natomiast jeśli chodzi o zarówno HR-u, jak i wywalenie Vadera Operative, uważam, że to były bardzo dobre ruchy. Znaczy myślę, że ten oficer podrożał dlatego, że on jest lepszy od oficera rebelii, bo aima zawsze wykorzystasz, a dodge'a wykorzystasz tylko wtedy, kiedy ktoś do ciebie strzela. I to w tą akurat jednostkę, nie? Więc pewnie porównali sobie jednego do drugiego i stwierdzili, no nie, ten rebeliancki jest gorszy. No masz rację. No i też tak myślę jedną rzecz, że Blizzard wcale nie wypadł z gry, tylko nadal będzie grany, jeżeli ktoś weźmie sobie Wirsa, bo Wirs daje ci 2 opcje wystrzału dodatkowego, bo tam ze swojej PIP-1 i z PIP-2 Blizzarda oraz masz jeszcze ciągle mocne ATST, 4 oddziały motorów wsadzisz na spokojnie, snowy masz, więc jakby wcale ta lista myślę, że nie ucierpiała i ja bym jej nie przekreślał jeszcze. Myślę, że jeszcze się trafi parę dobrych osób, które zagrają właśnie z nią w tej formie. A nie, na pewno jeszcze Blizzarda zobaczymy w akcji. To myślę, że pojawią się różne konfiguracje, o których nawet się nie spodziewaliśmy. Może na przykład Blizzard na e-webach. Może być, na miksie tak. e-webów i motorków. Tutaj kombinacji jest dużo i tak samo zresztą Blizzard na Vaderze Commanderze też ma jak najbardziej dużo sensu. Także jestem ciekaw, co ludzie wymyślą. Jest pewna różnica właśnie, że Vadera Commandera jest łatwiej skontrować niż Operativa. To jest jedyna różnica między nimi. Obaj są śmiertelnie niebezpieczni, ale łatwiej jest ci skontrować jednak tego Commandera. Łatwiej, to prawda. Łatwiej przewidzieć, gdzie on się znajdzie na stole. No, dokładnie, nie. No to jeszcze z tym oficerem to w sumie jest taki sam case jak był z T-Seriesem i z tym klonowym no-name'owym, bo tam też było tak, że kosztowali tyle samo i z jednej strony Direct w Separatystach, gdzie budujemy na B1 faktycznie był lepszy, bo niby więcej rozkazów, ale z drugiej strony Direct dla klonów, który odblokował opcję fire supportowania tak naprawdę w każdej rundzie, też bardzo dużo wniósł. No już pomijając jeszcze kwestię Fivesa, który tam pozwala jeszcze ten dodatkowy rozkaz wydać. Natomiast no to jest jeszcze, właśnie to combo. no to jeszcze kwestia jest taka właśnie z tym, że o ile T-Series jak się wychyli, to raczej zginie, o tyle Clone Commander czasem sobie nawet wyjdziesz nim, bo tu chcesz z niego strzelić, z tych 3 czarnych z sharpshooterem i wcale nie jest powiedziane, że on zginie od jakiegoś losowego ostrzału. Ze względu na Clone to, Commander jest świetnym wyborem i nie wiem, czy nawet bym nie grał na 2, jakbym miał opcję. Będzie testowane niedługo. Piąte pytanie. Czy waszym zdaniem różnorodność frakcji na mistrzostwach bardzo by się zmieniła, bo jak wiemy najwięcej było w tej chwili Imperium, gdyby mistrzostwa odbyły się po wprowadzeniu wcześniej wspomnianych zmian?
erraty i tych drobnych zasad w stylu nie możemy już guardianować tych darków. Myślę, że ludzie by wpadli w panikę i nie wiedzieliby, co zrobić w pierwszej chwili. W sensie ci, co byli przyzwyczajeni, Amerykanie, kopiuj w klej, jedziemy, gramy tym, nie? Tak, to prawda. Myślę, by tam wybuchła panika. Natomiast różnorodność list, no wiesz, Rebelią niewiele osób gra i niewiele też potrafi. Myślę, że to liczebność rebelii by nie wzrosła. Kto mógłby zyskać? No, separatyści pewnie by zyskali więcej, bo już były ruchy takie na UKGT, gdzie dużo graczy z Blizzarda przesiadło się na separatystach, na przykład Double Bounty, tak? Mówię tutaj o Denisie. A Więc- raczej na Ventress czy Cad Bane z Boskiem? Kadmie z Boskim. Ventress niewiele osób gra i myślę, że. Znaczy Ventress jest bardzo trudna do grania, o tak, i może nie wszyscy ją opanowali jeszcze. Tak, Ventress jest drogim, skomplikowanym narzędziem i ją trzeba naprawdę doskonale się posługiwać, bo inaczej to po prostu będzie 200 punktów wywalone w błoto. Tak jak zresztą Maulem, nie? Tak, tak. To jest ten sam case. Syndykat może by wzrosła liczba syndykatu, ale myślę, że ogółem stosunek frakcji mógłby zostać zbliżony albo byłoby wyrównanie. Chociaż nie no, chyba Republiki mogłyby być na więcej, bo bardzo dużo osób postrzega jako Republikę tą drugą najmocniejszą frakcję po Imperium. Znaczy różnorodność frakcji wydaje mi się, że zostałaby mniej więcej na tym samym poziomie. Troszkę może liczebność Imperium by spadła, natomiast różnorodność list na pewno by wzrosła. Tak. Na pewno by Rebelia nie zyskała na liczebności. To jest zapomniana troszeczkę frakcja. Natomiast, no mówię, Republika chyba by zyskała właśnie odpływ, bo Republika jest podobna do grania co Imperium, tak? Tylko jakby ma inne trochę mechanizmy. Więc Republika daje ci tą opcję, że jesteś nieśmiertelnym murem, dopóki ktoś nie ma Pierce'a i nie jest w stanie cię zniszczyć, tak? Co między innymi dlatego bierę do rozpy minimum 4 albo 7 Pierce'a, tak? No to też chyba zależy od konstrukcji, nie? Bo jeśli zrobimy sobie, da się robić te republiki, które bronią więcej na białych niż na czerwonych, o dziwo, i da się robić też te republiki, gdzie wcale nie mamy dużo tych żetonów, no już w moim, że tak powiem, buildingu się nieraz o tym przekonałem. Natomiast no faktycznie, jeśli chodzi o te takie najlepsze buildy, to gdzie mamy dużo żetonów, to tym się chyba najprzyjemniej i najlepiej do tej pory grało, jak te 3 lata gram. No jak widzisz tą frustrację na wrogu, który nie jest w stanie ci zabić chociaż jednego modelu, tak? Tak. A potem gdzieś No, spada teraz jeden klon i... z Guardianem. Tak, potem gdzieś spada ten jeden klon i trochę tak mówisz, no trochę boli, no. Klon spadł. No tak. A Michał tutaj mówił, że na przykład strzał do Anakina i na 7 kości wybronił 6, tak? No. Tak. Nie, to nie to, że on na 7 wybronił 6, on w ogóle rzucał jedną. A, okej. No tam bariery, guardiany, tak? Takie Bariery, rzeczy. guardiany, Cover pewnie dodge. No cover tak, no to w tej chwili ja zawsze jakby z założenia zakładam, że jest cover. A jeżeli by nawet ludzie nie brali tej gwardii, to zawsze jeszcze w Imperium jest solidna opcja brania Palpatina z Force Barrierą, żeby guardianował w ten sposób kryty z Darków. To nadal można robić. To nadal jest dobre. Tak. Dobra, to chcielibyście jeszcze... Tylko to się robi droga impreza. No tak, to prawda. No ale dodatkowa aktywacja od Palpy jest zawsze też w cenie, nie? Czy chcielibyście jeszcze powiedzieć kilka słów, już tak powoli zbliżając się ku końcowi, o właśnie tym najnowszym turnieju, na którym udało wam, bo wy razem byliście na tym turnieju. Tak. Tak, I co więcej, razem dostaliśmy się do top 4. Wtedy była mega. bardzo silna polska reprezentacja, bo łącznie nas było 9 osób. No. 8 chyba Polaków w top 16, tak? 7. 7 7 Polaków na w top 9, 16. no. No, także co drugi, nie? Znaczy, jakby co drugi człowiek w top 16 był z Polski. Tak samo top 4. 2 Polaków, 2 Niemców, żadnego Angola. Tak. Co mogę powiedzieć? Był bardzo wysoki poziom na tym UKGT, dlatego że to był pierwszy turniej tej klasy i zjechali się najlepsi gracze z Niemiec, z Anglii, z Polski, bo było, tak jak Michał powiedział, było nas sporo i konkurencja była bardzo mocna. Rozpiski były zupełnie inne niż na Worldce. W sensie jakby niewiele już osób sięgało po sprawdzone narzędzia takie jak Blizzard.
To prawda. I już jakby, no, mów. Do tego presja też była zupełnie inna, bo graliśmy 6 rund Swissa, więc tak naprawdę wiadomo było, że jeżeli ktoś myśli o zwycięstwie, to nie ma miejsca na błędy. Nie można było, Tak. nie było żadnego marginesu błędu. Po prostu wiadomo było, że będzie jeden wygrany z 6-0 i jakakolwiek wygrana już praktycznie odbierała pierwsze miejsce. Znaczy jakakolwiek Tak, przegrana. zgadzam się. Jeszcze, no mówię, trafiałem na przykład na listy takie bardzo oryginalne, typu 2 laty, Palpatine i Vader, gdzie no, w pierwszej chwili jak to widzisz, to nie wiesz jak z tym zadziałać, bo to jest dużo szybsze od imperialnego czołgu i Vader naprawdę już w pierwszej turze głaszcze cię mieczem, a nie wiem ile rozpisek dałoby radę z czymś takim, nie? No naprawdę separatystów było wyjątkowo dużo, taki mam wniosek. Przynajmniej ja trafiłem na 3 gry z separatystami i to na pojedynkach. I to mnie też dziwi, że ludzie biorą pojedynki w takiej ilości, a w ogóle zapominają o dwójkach, które są też bardzo dobrym wyborem przecież. Nie wiem, 5 razy grałem z Imperium. 5 razy z nim grałeś? O wow. Tak. Okay. A 6. raz to był Mikołaj Bernaszuk z Republiką. Myślę, że możesz się pochwalić swoimi sztormami, które chyba zrobiły ci z 2 gry. Oddział za 44 punktów, tacy wieśniacy, którzy, oczywiście nie mam nic do wieśniaków, którzy, biedna taka piechota sobie z Wiedźmina. Tak. Odrobinę didaskaliów, po prostu grałem remnantem na 2 darkach, 3 deathtrooperach z rakietami i tam jedynym oddziałem, który nie miał żadnej broni dodatkowej, to było właśnie 4 szturmowców. I którzy generalnie, no co najmniej 2 gry to mi zrobili, jak nie 3. W jednej grze donieśli bombę. I to chyba z Olim, nie? Tak, z Olim właśnie donieśli tą bombę, no bo Oli... Gracz tej klasy nie powinien zapominać o czymś takim. Wiesz co, on o tym nie zapomniał, tylko on już po prostu trochę już nie miał co zrobić. Okej. W tym sensie, że jedną bombę niosły szory, 2 bomby niosły darki. No i jedne darki, no to nam sobie przepychały się na tyle daleko, że nie miał czym ich sięgnąć. I w ogóle nawet nie próbował, a drugie darki, no łupał, w końcu ich rozłupał. No i za tymi darkami tam w okolicy snuły się stormy, które po prostu jak darki padły, to wyskoczyły, złapały żeton i poszły go zanieść w ostatniej rundzie. A jeszcze miałeś jedną grę, gdzie właśnie sztormy chyba zdobyły ten decydujący punkt, zwycięstwo, o którym zapomniał przeciwnik, nie? Tak, w ostatniej grze też Blizzard, tym razem Breakthrough. No i tam tłukliśmy, Vader też mu tam fartem na jednym życiu przeżył, no ale właśnie ten gościu, co tak niby stalował. Dotarliśmy do końca, no i on tak patrzy się na ten stół, patrzy, mówi, no to co, to 5-5 i wygrywam na małe punkty. Ja mówię, nie, 6-5. Jak? A tam w rogu twojego displaya stoją tacy 4 szturmowcy od 2 rund. O cholera. No wiesz, jakby najgorszy oddział w grze, nie? Taki 4 kolasów wygrało ci 2 mecze i to naprawdę na wysokim poziomie, więc Tak, ja się bardzo cieszę, że z Michałem w ogóle jadę na Mistrzostwa Świata, że się obaj dostaliśmy i że ponownie się zobaczymy w Stanach. No mega, dla mnie nie mógłbym mieć lepszego składu, no. Mam nadzieję, że jeszcze reszta się dostanie. Ja też mam nadzieję, że jeszcze tą drużynę powiększymy, bo w zeszłym roku udało nam się zebrać świetną ekipę i mam nadzieję, że w tym roku zbierze się co najmniej taka, jak nie większa. Ale myślę, że będzie więcej osób, bo ja w tym roku organizuję przecież Store Championshipa, tak? Jednego. I tam będzie jedna wyjściówka jeszcze do wygrania. Tak, w tym roku tych Store Championshipów na szczęście mamy trochę w Polsce. Tak. Jest. To też się możemy pochwalić, że będziemy organizować jeden turniej z właśnie wejściówką. Także też... A znasz datę, żeby ludzie wiedzieli? Znam datę. Ona chyba jest podana na grupie ogólnej. W tej chwili nagrywamy, to jest już po 23, więc jakaś chyba końcówka września, z tego co pamiętam. Okay. Także jeszcze na pewno będziemy przypominać, będzie to jeszcze mówione. No, ja organizuję w Pladynacie 4-5 listopada. A to właśnie mówiłeś, to mam nadzieję, że się uda wybrać, bo na ten moment nic zaplanowane nie mam, jeśli nic nie wypadnie, to spróbujemy powalczyć, żeby do tej waszej ekipy się dostać, że tak powiem. Super będzie, jak się dostaniesz, no. No. A jaką frakcją planujesz grać teraz?
Ja Nadal gram, Republiką? ja gram niezmiennie Republiką i dalej próbuję udowodnić, że można grać bez Anakina. Jak jeszcze się nie złamałem. Jak najbardziej się da, jak najbardziej się da. Anakin to nie jest wszystko w tej frakcji. Tak. A ty, Michale? Ja myślę, że dalej będę cisnął Imperium. Natomiast dopuszczam też myśl, że może jednak znajdę w Shadow Collective coś, co mnie zainteresuje. No tak, gra na 5 demoralizach, tak. Natomiast ciekawa będziesz rebelia na Ewokach, jak cię będą takie leśne ludki zasypywały No z już, toporem, ten, wręcz, który ma Impacta i Pierce'a. już szykuję 3 ATRT z Flamethrowerem, także... Ale to Sytuacja też, pod kontrolą, tak? tak, ale to też mam taką jedną rozpiskę, gdzie trzeba sobie przetestować, bo mam tam parę rzeczy takich ciekawych, ale tutaj nie będę na razie zdradzał, bo kto wie, kto wie, może będzie ktoś oglądał, kto potem trafi i będzie wszystko wiedział, a to tak, no. Czyli Tak, wnioskuję, że jak myślę- wyjdą Ewoki, to będzie ogłoszony sezon myśliwski, tak? Tak, flamery nagle będą w cenie. Tak, myślę, że wtedy nagle się okaże, że Blizzard na flamerach też ma dużo uroku. No, na pewno tak. Jeszcze przydałaby się chyba jakaś rada od Michała i ode mnie dla ludzi, żeby może coś potestowali, w jaką stronę iść frakcjami, czy nie wiem, może jakaś porada taktyczna? Może tak na zakończenie coś dodamy od siebie jeszcze? Wiesz co, dla mnie porada taktyczna to jest bardziej taka, żeby nie iść ślepo za metą, tylko właśnie No. szukać swojej drogi i tego, co pasuje do osobistego stylu gry. Jakby szukać na własną rękę, a nie sugerować się tym, że coś jest mocne, to na pewno będzie działać. No, dokładnie. Na pewno niech ludzie biorą do rozpisek więcej Pierce'a, bo się przyda na Republikę, która myślę, że zyska po tych zmianach sporo i będzie miała więcej graczy. Inaczej się nie przybijecie, zostaniecie i będziecie się frustrować. To ja właśnie Ej, alternatywnie powiem, nie bierzcie tego Pierce'a, on się nie przydaje, bierzcie Impact. No, Impact to już nie będzie tyle na stołach, na pewno to się zmieni. Na pewno już nie będzie aż tyle darków. Myślę, że ludzie się zniechęcą po tych zmianach i powiedzą, oni już są słabi, nie? Dobra, Tak, myślę, że tak. A pamiętajmy, że Michał grał Remnantem, gdzie nie było gwardii i też zajął 3. miejsce, nie? Więc Tak, to jeszcze jest jeszcze w dodatku tych Dark Trooperów miałem bardzo chudych, bo miałem tylko z Assault Canonem. No więc i 3. miejsce zająłeś i pokonałeś najlepszych graczy z Anglii. Więc naprawdę szacun. Tak, i paradoksalnie powiem szczerze, zdradzę trochę taktykę, że moim zdaniem właśnie to, że oni tam byli dodatkiem, a nie głównym graczem, to znacząco mi ułatwiło. No i teraz No tak. się zastanówmy. Jeżeli ktoś się sfokusował na tych Dark Trooperach, to i tak musiał trochę wysiłku poświęcić na ich zabicie, a nadal cała reszta listy miała co robić. W sensie miała narzędzia do tego, żeby sobie poradzić bez nich. Zgadza się. dobra, to chcielibyście jeszcze może chłopaki kogoś pozdrowić? No, na pewno pozdrawiam wszystkich graczy z Paladynatu i w ogóle wszystkich grających w Legion, że to jest świetna gra i keep going. No i oczywiście swojego tatę, który był moim coachem na Mistrzostwach Świata i z którym nie wygrałem ani jednego meczu, a próbowałem. Ułoił mnie raz za razem, ale przydało się na samych mistrzostwach, więc na pewno pozdrawiam dosłownie ojca swojego sukcesu. No i Pozdrawiam. jeszcze kobietę dodam swoją, pozdrawiam kochaną Wiktorię, która powiedziała, że bez pierwszego miejsca na UK mam nie wracać, a już szczególnie bez biletu. Tak, ja też chcę pozdrowić swoją piękniejszą połowę, która, że tak powiem, ma zdrowe podejście do mojego hobby na całe szczęście. I też mnie zawsze wspiera i kibicuje. I również całą ekipę, nie tylko warszawską, grającą w Legion. Jakby grałem nieraz z ludźmi z najróżniejszych stron Polski i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja skrzyżować miarki przy stole. Nie tylko z warszawiakami. Dokładnie. Dobra, no to w takim razie jeszcze ja od siebie tylko dodam, że ponieważ gdy to nagrywamy, pierwszy odcinek naszego podcastu już wyszedł i czytaliśmy komentarze, widzimy, że się te podcasty przyjmują, także naprawdę jest nam miło. To no, super wiedzieć, że Wam się to podoba, że chcecie więcej tego typu filmów.
Także będziemy się głowić, będziemy myśleć nad tym, jakie tematy jeszcze poruszać, jakich ludzi zapraszać. Mam nadzieję, że też osoby tutaj będą chętne do takich rozmów. W tym podcaście to już będzie wszystko, w tym filmie to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. I dzisiaj ze mną byli Artur Schindler Dzięki wielkie za wywiad, było super. i Michał Kościelny. Pozdrawiam widzów. Dziękuję bardzo. Dzięki i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, hej. Dzięki, cześć.